Szanowni Państwo, bardzo mi miło Państwa przywitać na konferencji naukowej zatytułowanej Wiadomość ta spadła jak grom. 80. rocznica zamknięcia getta warszawskiego. I chciałem Państwa przywitać w imieniu organizatorów wydarzenia Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, Żydowskiego Instytutu Historycznego imienia Emanuela Ringelbluma i Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Na wstępie chciałem jeszcze poinformować, że konferencja jest możliwa dzięki dofinansowaniu, jakie otrzymaliśmy w ramach funduszy EOG przyznawanych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz dzięki wsparciu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. Chciałbym również podziękować patronom wydarzenia, czyli Instytutowi Polskiemu w Tel Awiwie, ale także Ghetto Fighters House i Moreshet Mordechai Anielewicz Memorial oraz United States Holocaust Memorial Museum, które zgodziły się rozpowszechniać informacje o dzisiejszej konferencji. Nie chciałbym bardziej przedłużać swojego wstępu i zaraz oddam głos kolejnym mówcom. Ja tylko chciałem powiedzieć, że dzisiejsze wydarzenie jest tylko częścią obchodów upamiętniających tę rocznicę, 80. rocznicę zamknięcia getta warszawskiego. Wczoraj w muzeum odbył się wykład profesora Jacka Lociaka. Mamy przed sobą jeszcze debaty, które będą również częścią obchodów i zapraszam Państwa na stronę internetową muzeum, ale także na stronę facebookową, gdzie te wszystkie informacje się znajdą. I bardzo dziękuję współorganizatorom, bardzo dziękuję jeszcze raz sponsorom konferencji i chciałbym oddać już głos pani profesor Barbarze Engelking. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ja bardzo serdecznie Państwa witam w imieniu Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i dziękuję bardzo Muzeum Polin za zaproszenie nas do współorganizowania tej konferencji. Uważam, że to jest świetny pomysł, że to był świetny pomysł i bardzo jestem ciekawa tych referatów dzisiejszych i wydaje mi się, że chociaż niby o getcie warszawskim tak dużo wiadomo i chyba jest to najlepiej opisane na świecie getto i ciągle jakieś publikacje na ten temat się ukazują, to stale są tematy i stale są wątki, które można bardziej poznać, o których można coś nowego powiedzieć, które są nie dość rozpoznane. Stale są środowiska i grupy mieszkańców warszawskiego getta, które jakoś umykają naszej refleksji, którzy albo nie pozostawili po sobie żadnych śladów, albo z różnych powodów są trudni do opisania. I też takim wydarzeniem właśnie ten moment zamknięcia getta wydaje się ciągle nie dość poznanym i nie dość dużo wiemy na ten temat, czym to było dla Żydów, którzy się znajdowali w Warszawie. Za mną od jakiegoś czasu chodzi berryczywół. Nie wiem, czy Państwu też to się zdarza, że jakieś zdania albo osoby, albo czyjeś refleksje zaczynają żyć w nas w niespodziewanych momentach i zaczynają się przypominać. Właściwie nie bardzo wiadomo dlaczego. I właśnie mi się ostatnio berryczywół przypomniał. Może dlatego, że był moim sąsiadem na ulicy Puławskiej, gdzie miał sklepik. I w swoich wspomnieniach zapisywanych zaraz po wojnie w 1945 roku opisywał właśnie ten moment, kiedy się getto miało zamknąć. I pisał tak, że kiedy Niemcy weszli do Warszawy, niczego mi nie brakowało. Siedziałem sobie w sklepie i dobrze zarabiałem. W 1940 roku w Jom Kippur zebraliśmy się w synagodze. W pewnej chwili wszedł do niej jakiś chłopak i powiedział, że słyszał w radio, że od 15 listopada Żydzi muszą się wynieść z Puławskiej. Najpierw w to nie uwierzyliśmy. Jak to? Wszyscy? Tylu naraz? 20 000 Żydów? I właśnie ten moment zaskoczenia i ta niewiara, że można tak ludzi przesuwać jak
pionki z miejsca na miejsce i zmuszać ich do przesiedlenia, do wyprowadzenia się z mieszkań, z pozostawienia swoich sklepów i wszystkiego, czego się dorobili w życiu, jest jakimś jednym z tych momentów zaskoczenia i z tych rzeczy nie dość chyba opisanych. Ja przynajmniej mam takie poczucie, że nie dość rozumiem jeszcze ten wątek takiej zmiany, która jest nie do uwierzenia, która nadchodzi i która ma swoje nieprzewidywalne zupełnie konsekwencje. I bardzo jestem ciekawa, czego się dzisiaj nowego dowiem na tej konferencji i zapraszam Państwa do słuchania i do dyskutowania, na ile to będzie możliwe, o referatach. Dziękuję bardzo. Teraz chciałbym poprosić o zabranie głosu przedstawiciela Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry wszystkim. W imieniu swoim tak naprawdę, a także całego zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny chciałem wszystkich powitać dzisiaj na tej wirtualnej konferencji. Chciałem w szczególności powitać i podziękować wszystkim prelegentom, którzy dzisiaj będą przedstawiać swoje badania, a także słuchaczom, którzy są online. Spotykamy się dzisiaj, żeby upamiętnić tak naprawdę 80. rocznicę zamknięcia bram getta, rocznicę, która do tej pory nie była na stałe w kalendarzu rocznicowym ani w Warszawie, ani w Polsce. Liczę, że obchody, zarówno nasza konferencja, jak i pozostałe obchody, jakie są organizowane w dniu dzisiejszym, będą początkiem cyklicznych, corocznych obchodów. Chciałem również podziękować za to, że 3 organizacje partnerskie naszego stowarzyszenia, czyli Muzeum Polin, Żydowski Instytut Historyczny, a także Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 3 najważniejsze organizacje partnerskie zorganizowały tę konferencję. Życzę wszystkim prelegentom owocnych obrad i serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, szanowni państwo, witam serdecznie na tej konferencji. Żydowski Instytut Historyczny znalazł się w bardzo dobrym, powiedziałbym, towarzystwie. To są najpoważniejsze w Polsce instytucje zajmujące się pamięcią, historią Żydów, historią zagłady i myślę, że to jest jakiś ważny element, że ta współpraca jest możliwa oraz, co też dla mnie istotne, że ta współpraca zamienia się w poważną konferencję. To jest rzeczywiście pierwszy raz, jak rozumiem, w ogóle zaczynamy mówić o 80. rocznicy, czy w ogóle rocznicy zamknięcia getta, o jakimś istotnym fragmencie tego historii wojennych prześladowań Żydów. Ja chciałbym zamiast długich wstępów przeczytać fragment z dziennika Chaima Kaplana. To był najlepszy chyba diarysta z okresu wojny. To jest fragment z 17 listopada 1940 roku, przetłumaczony przez Blankę Górecką. Mam nadzieję, że całość, czyli ten rok 40 tego dziennika zostanie niedługo wydany przez wydawnictwo Żydowskiego Instytutu Historycznego. I wydaje mi się, że ten fragment koresponduje z tytułem całej konferencji, choć troszeczkę inaczej, to już jest ciekawe, inaczej ten obraz początku getta, pierwszego dnia getta, czy nocy, kiedy zamknięto getto, pokazuje. Cytuję. Spadło na nas to, czego się obawialiśmy. Mieliśmy przeczucie, że czeka nas życie w getcie, życie w smutku i ubóstwie, życie w hańbie i upokorzeniu, życie w głodzie i biedzie, ale nikt nie wierzył, że ta fatalna godzina nadejdzie tak szybko. Nagle straszna niespodzianka. Wieczór przed świętym szabatem, Parsza Wajera, 14 dnia miesiąca Marcheszwan, położyliśmy się na spoczynek w dzielnicy żydowskiej, żeby z rana obudzić się w zamkniętym getcie żydowskim, getcie pod każdym względem innym
niż do tej pory istniały. Barbarzyńca nie jeden raz podkreślał, że nie jest to getto, tylko dzielnica żydowska, na podobieństwo dzielnic polskiej i niemieckiej. Ale i tym razem skłamał. To jego rzemiosło. W szabat w godzinach porannych ustawił już potrójne straże na każdym skrzyżowaniu, gdzie z powodu połączeń tramwajowych nie ma muru, żeby nie pozwolić Żydowi noszącemu znamię hańby na przedostanie się na stronę aryjską. W miejscach, gdzie nie ma tramwaju, postawiono wysokie mury, a na każdym skrzyżowaniu, gdzie tory tramwajowe łączą dwie ulice, ustawiono na straży niemieckiego żołnierza, a obok niego policjantów gminy żydowskiej gotowych na jego usługi. Uzyskaliśmy oto państwowość pełną i nieograniczoną. To jest zaznaczone jako specjalna mowa. Aż po żydowską policję w państwie polskim. Ideał, do którego dążyli wszyscy autonomiści, wszystkich pokoleń z całego serca i duszy aspirowali. Zaczęło się nowe życie i nie sposób opisać paniki i przerażenia, jakie powstało w dzielnicy żydowskiej. Nagle spostrzegliśmy, że jesteśmy zgromadzeni ze wszystkich stron, odróżnieni i oddzieleni od całego świata, wygnani ze wspólnoty ludzkiej, lud nikczemny, za którym wołać będą precz, precz, skażony i trędowaty. Także świętym obowiązkiem jest oddalić i odseparować go od innych ludzi, żeby nie przynosił zarazy i nie zniszczył atmosfery. To jest ten dokument, w którym nie tyle mowa jest o tym, że coś spadło nagle, ile że to, co się zdarzyło 16 na 17 listopada 1940 roku, było spodziewane i nieoczekiwane zarazem. Myślę, że ten cytat z Chaima Kaplana pokazuje jakiś inny wymiar tego, co działo się tej nocy i tego dnia. Także witam i już możemy chyba przechodzić płynnie do naszej sesji. Tak mi się wydaje, że jestem tym, który jako ostatni to wprowadzenie uczynił. W takim razie proszę o prezentację. Dobrze, znaczy mam nadzieję, że tej prezentacji będzie towarzyszyła prezentacja graficzna. Myśmy taką prezentację przygotowali, tak żeby Państwo mogli rozpoznać, co pokazujemy i w jakim kierunku ta nasza wystawa będzie szła, czy idzie. Wystawę otwieramy dzisiaj oczywiście, ale otwieramy ją w sercu tylko, dlatego że warunki nie pozwalają nam na to, żeby zaprosić Państwa, zaprosić jak najwięcej osób na tą wystawę. Mam nadzieję, że jakoś sytuacja się poprawi i wedle naszych dzisiejszych planów wystawa ma być otwarta mniej więcej do połowy kwietnia, więc jest dużo czasu, żeby sytuacja się poprawiła i żeby rzeczywiście można było ją w pełni udostępnić. Nasza wystawa, o której myśleliśmy już ponad pewnie ze 2 lata, przygotowujemy się do tej wystawy i o której myśleliśmy przez dłuższy okres czasu, przede wszystkim ma jedno podstawowe ograniczenie. Tym ograniczeniem jest przestrzeń. Nie dysponujemy, tak jak Muzeum Polin, tysiącami metrów kwadratowych. Nie dysponujemy też olbrzymią powierzchnią, jaką prawdopodobnie będzie miało Muzeum Getta Warszawskiego. Natomiast mamy do dyspozycji 200 metrów kwadratowych. To 2 duże mieszkania, nieduża przestrzeń. Ale ta przestrzeń, która jest taka gęsta, taka mała, zmusza nas do pewnego myślenia skrótem, myślenia i pokazywania tych wydarzeń poprzez to, co najważniejsze, to, co się wydaje
istotą, esencją doświadczenia, o którym mówimy i które prezentujemy. To ma dobre strony, bo to zmusza do dyscypliny obrazu, ale też do dyscypliny myśli. Nie lubię, muszę powiedzieć, wszelkich wystaw narracyjnych, które są teraz najbardziej modne. Takie zresztą najłatwiej jest uczynić, które zwykle są przydługie, porządnie dydaktyczne i w sumie na swój sposób jakoś bezproblemowy. Jedyna oś, na której te wystawy narracyjne są budowane, to jest oś czasu i ta wystawa wtedy, można powiedzieć, sama układa wedle pewnego porządku. Tą wystawę, którą chcemy Państwu zaprezentować, jest wystawą otwartą, to znaczy wystawą, która zostawia jak największą swobodę widzom wyboru, własnego wędrowania i własnej analizy. Jest ona zbudowana wokół problemów czy punktów ważnych dla gettowego doświadczenia, które można w sposób, powiedziałbym, dowolny oglądać i słuchać. Każdy może zrobić to wedle swojego mniemania, swojego przekonania. Tej wystawie nadaliśmy taki bardzo, powiedziałbym, nieoczywisty tytuł. Mianowicie, który odnosi nas, czy który zaczyna się od pytania, pierwszego pytania, które Bóg stawia człowiekowi, mianowicie pytania, gdzie jesteś? To pytanie możemy znaleźć w Księdze Rodzaju, tuż po zjedzeniu, które Bóg stawia Adamowi i Ewie, tuż po zjedzeniu przez nich owocu zakazanego. To pytanie, gdzie jesteś, nie odnosi się do tych, którzy byli w getcie. Wiemy, co się z nimi stało, wiemy, gdzie są ich prochy, wiemy, jaki był ich los. To pytanie, gdzie jesteś, które jest tytułem tej wystawy, jest pytaniem kierowanym do widzów. Pytaniem, które zwraca się do nich i do nich krzyczy. Pytanie, gdzie jesteś, jest w tej sytuacji pytaniem o to, jak się sytuujemy wobec tego doświadczenia, tych słów, obrazów z getta, które potrafią lub które mogłyby roztopić skądinąd niezbędny nam lód wokół serca. Pytanie więc jest o naszą wrażliwość, o naszą samowiedzę, o nasze rozumienie tego, co stało się 80 lat temu. Wybraliśmy ten tytuł, Gdzie jesteś, również dlatego, że każdy inny wydawał się nam suchy jak ość i taki bardzo okolicznościowy. Tytuł pod tytułem 80 lat temu, czy 16 listopada 1940 byłby tytułem mało mówiącym, ale też wydaje mi się pytaniem okolicznościowym. To pytanie, gdzie jesteś, jest również kwestią, i dla mnie to jest niezwykle ważne, jakiegoś problemu, jakichś zagadnień, które dla nas, czy obrazów, które dla nas w naszych oczach powinny zapaść. O doświadczeniu getta chcemy mówić ze środka. To znaczy mówić tylko artefaktami, jakie powstały w getcie. W tym sensie jest to wystawa, która jest oparta o to, co czasami uczenie nazywa się epistemologią historyczną. Chcemy zobaczyć świat getta poprzez obrazy i słowa zapisane w warszawskim getcie. Głównie zresztą słowa cytowane z archiwum Ringelbluma. Nie chcemy mówić o Holokauście, ale chcemy mówić tak, jakbyśmy mówili ze środka, na podstawie tych dokumentów, które się zachowały. A więc są to fotografie,
rysunki wykonane w getcie oraz słowa, które w getcie zostały wpisane. W ten sposób chcemy też wkroczyć w wyjątkowy, intymną przestrzeń doświadczeń granicznych, w której bezsilność wypowiedzi zderza się z bezwstydem, jaki produkuje rzeczywistość. W tym zespole bardzo starannie, bardzo pieczołowicie wybieraliśmy rysunki, różnego rodzaju ślady materialne, bo rysunek też jest śladem materialnym, tego doświadczenia. Głównie korzystaliśmy z własnych zbiorów. Żydowski Instytut Historyczny posiada dziesiątki tych rysunków, w większości nigdy w gruncie rzeczy nie pokazywanych, ale też sięgaliśmy do rysunków, które są spoza Żydowskiego Instytutu Historycznego, mianowicie rysunków, które zrobiła Halina Ołomucka. Fragmenty jej rysunków widzimy w Muzeum Auschwitz, a te, z których korzystaliśmy, to były rysunki z Yad Vashem. Oraz sięgnęliśmy do jednego rysownika, którego obrazów nie posiadamy u siebie, ale na pewno chcielibyśmy go pokazać w przyszłym roku na wystawie, mianowicie do Krzysztofa Henisza. Mianowicie chodzi tutaj o rysunki szkicowane podczas jego pobytu w dzielnicy zamkniętej i do rysunków, które powstały zaraz po tym, jak wychodził z tego getta. A więc sięgamy do rysunków Teofilii Langnas, później przyjęła nazwisko po mężu Reich-Ranickiej. Duży, dosyć taki, powiedziałbym, album jej rysunków wojennych jest w naszych zbiorach. Sięgamy do rysunków Witolda Lewinsona. Mamy ich 5 chyba, mamy ich 22 w Żichu, pokazujemy zaledwie kilka, 1 czy 2. Mamy fantastyczną kolekcję rysunków Rosenfelda, nie znamy jego imienia, też pokazujemy te rysunki i mamy kilkaset rysunków na papierze Geli Sekstein i pokazujemy chyba tylko 1. Najciekawsze oczywiście z tego punktu widzenia są rysunki Romana Kramsztyka, uznanego malarza, uznanego rysownika, który wbrew losowi znalazł się w Polsce w końcu sierpnia 1939 roku i tak trafił do getta. Te rysunki, to jest wielki malarz i jeden z jego rysunków, który na tej prezentacji jest pokazany, stał się w jakimś sensie ikoną tego doświadczenia. Te rysunki interesują nas nie tylko od strony artystycznej, ale przede wszystkim jako pewnego rodzaju dokumentu. Dokumentu, który krzyczy i który łapie w tych rysunkach, jest łapana jakaś chwila, jakiś moment istotny dla rysownika. To może być portret, to może być sylwetka ludzka, to może być sylwetka czy jakiś rysunek przedstawiający element architektoniczny. Wszystkie te szkice są doraźne, pisane, robione na marnym papierze. Ta materialność cech tego papieru jest też niezwykle ważna, prawda? To też jest element pokazujący, w jaki sposób ta przestrzeń była rozgrywana. Osobnym elementem tego naszej wystawy to są zdjęcia. Tych zdjęć pokazujemy około 30. Są to zdjęcia 2 niemieckich żołnierzy, którzy w 1941 roku dostali przepustkę i znaleźli się na terenie getta. Są to, można powiedzieć, zdjęcia Niemców, robione przez Niemców, takie, można powiedzieć, na granicy egzotyczności, wstrętu, a zarazem fascynacji tym, co się widzi.
To są jakby zdjęcia, w których nie sposób znaleźć współczucia. Natomiast z całą pewnością znaleźć można taką, powiedziałbym, ohydną tendencję do odsłonięcia bólu, głodu, ludzkiego cierpienia i twarzy, które są przez to cierpienie skrzywione. Są tam 3 obrazy, trzy zdjęcia, które posiadają dla nas niezwykłe znaczenie. Mianowicie to są zdjęcia, taki mały cykl zdjęć z lipca 1942 roku. Są to zdjęcia wykonane na rampie na Umschlagplatz. Osobne zdjęcia zrobił, które prezentujemy, to są zdjęcia robione na zamówienie archiwum Ringelbluma, mianowicie zdjęcia Henryka Boima. Też będą prezentowane. Zrobiliśmy kilka miesięcy temu wystawę poświęconą temu fotografowi. Nie muszę chyba w tej chwili o nich mówić. To są zdjęcia robione ze środka. Można powiedzieć, to w jaki sposób ludzie odpowiadają, czy odpowiadali na kamerę Niemców, jest zupełnie inna niż to, w jaki sposób ludzie odpowiadali na aparat fotograficzny Henryka Boima. To są zdjęcia, można powiedzieć, którym ludzie odwracają twarz. Przy Henryku Boimie, w jego wypadku, w tych zdjęciach reagują sympatią, uśmiechem, jakimś rodzajem zrozumienia dla tego, co się robi. Osobną część tego naszego, można powiedzieć, wyjściową część tej wystawy to będzie fragment filmu, który jest bardzo słabo znany, Alfonsa Skowrońskiego, zrobiony w 1941 roku. To jest film, który, o ile wiem, był tylko raz fragmentami w jakimś większym dokumencie prezentowany. Ten fotograf amator, czy filmowiec amator miał przepustkę do getta i my uzyskaliśmy prawo do pokazania 2,5-minutowej sekwencji tego 10-minutowego filmu. I pierwsza część to są zdjęcia sprzed muru, to znaczy zdjęcia dzieci, które wpychają przez mur kawałki drewna, kawałki jakieś opałowe. Oni są ubrani, tak widać wyraźnie, jesienno-zimowo, prawda? A potem jest kilka fragmentów obrazu, jak ten samochód przesuwa się przez getto i kamera zatrzymuje się przy nazwach ulic. Kamera zatrzymuje się przy twarzach przechodniów. I wreszcie to, co stanowi trzeci element tej wystawy, mianowicie to jest słowo. My ze słowem tu zebrani mamy najczęściej do czynienia, jeśli chodzi o pamięć getta. Wielu z nas czytało fragmenty chociażby archiwum Ringelbluma, różnego rodzaju dzienników, dokumentów, wspomnień. Te dokumenty, te dokumenty, które tu prezentujemy, kazały nam postawić sobie pytanie, jak je zaprezentować. Zawsze wydawało mi się, że najmniej rozsądną formą prezentacji tego typu słów to byłoby po prostu powieszenie tych dokumentów na ścianie z nadzieją, ale bez pewności, że ktokolwiek te dokumenty przeczyta. To zresztą są duże fragmenty, więc wymagałyby bardzo dużo uwagi. Myśmy to rozwiązali w sposób możliwy, jedyny możliwy w takiej sytuacji. Mianowicie poprosiliśmy 3 aktorów, 3 naprawdę dobrych aktorów, o to, żeby te fragmenty przeczytali i prezentujemy te fragmenty w postaci, można powiedzieć, czytań. Kiedy Radziwiłłowicz czyta fragment o głodzie, który niemal, powiedziałbym, znam na pamięć, z którym się stykałem powielekroć.
to ten dokument, ten fragment, który zresztą bardzo dobrze napisany, to świetna proza, to można powiedzieć, ten dokument unosi nas, pokazuje jakiś, powiedziałbym, przeogromny, dramatyczny charakter każdego słowa, każdej wypowiedzi, gęstości tego słowa. Także to słowa aktora unosi te teksty, czyni je, czy nadaje im jakiś dodatkowy, niespotykany i niespodziewany nawet dla nas samych wymiar. Fakt wprowadzenia głosu aktora do tej wystawy, czyli wyjścia poza takie konwencjonalne zdjęcie, obrazek, tekst, sprawia, że ta wystawa nabiera jakby takiego nowego charakteru, czy nieoczekiwanego charakteru i dlatego możemy ją nazwać na swój sposób wystawą audycją, wystawą słuchowiskiem, chociaż chciałoby się najchętniej powiedzieć wystawą, która zawiera zarazem element aktorskiego czy teatralnego przedstawienia. Jest to lektura, powiedziałbym, bez patosu, bez krzyku. Jest to lektura, można powiedzieć, rzeczowa, ale przez to bardzo silna, bardzo poruszająca. Jest to oczywiście część dokumentów, fragmenty strońcowe, dwustronicowe, więc bardzo krótkie, ale mam wrażenie, że te trzy elementy, zdjęcie, rysunek, głos aktora, nadają pewną całość tej wystawie i nadają charakter wrażenia. Pytanie jest podstawowe, to mianowicie pytanie, w jaki sposób my organizujemy tą całą wystawę. Na wstępie od razu powiem, że buduje je 11 punktów granicznych. Punktów, które naszym zdaniem wyznaczały doświadczenia życia i śmierci w getcie warszawskim. Ktoś może zapytać, dlaczego 11, a nie 12? Dlaczego nie 9, a nie 14? To nie jest temat do dyskusji, który jest warty w tej chwili podjęcia. Istotne jest to, że my chcemy, czy budowaliśmy tę wystawę z takim poczuciem wyjścia, szukania wyjścia poza ten język, klasyczny język narracyjny, czyli tego momentu, kiedy zaczynają się prześladowania, czyli grudnia 1939 roku. Jest to wystawa hołd tym, którzy odeszli i im chcielibyśmy ofiarować tą wystawą, naszą czułość, nasze emocje i zobaczyć tę sytuację przez to, co nazywamy, o czym mowa była, przez sytuację graniczną. Te pojęcie czerpie oczywiście z dzieła niemieckiego filozofa Karla Jaspersa. Nie jest to miejsce, żeby dyskutować czy zastanawiać się, w jaki sposób on to pojęcie budował i co ono oznacza. Natomiast to, w jaki sposób my je rozumiemy, może to jest ważne. Mianowicie ono opisuje sytuacje skrajne, takie, w których człowiek wykracza poza znane normy, szeroko akceptowane dotąd poglądy oraz zwyczaje i można powiedzieć, staje nagi, bezbronny, zaskoczony, porażony niewyobrażalnymi dotąd sytuacjami, w którym próbuje się odnaleźć na poziomie fizyczności i psychiczności. To są sytuacje graniczne, w którym ciało i nasza fizjologia krzyczą. Do nich zostajemy często sprowadzeni, ale nie oznacza to, że ludzie w getcie byli całkowicie uprzedmiotowieni. Te sytuacje graniczne nie oznaczają też, że postawieni w ich obliczu widzimy się lepiej czy pełniej. Nie odczytujemy jakiegoś innego wymiaru natury ludzkiej. Nie sądzę, by tak było w sytuacji chorób czy głodu. Widzimy się inaczej, ale bynajmniej nasza egzystencja,
nasz element nie zyskuje przez to jakiegoś objawienia czy głębszej samowiedzy. Tu nie ma miejsca na grę z wolnością, czy jak to nazywał Karl Jaspers, z szyframi transcendencji. Zapewne najbardziej odczuwanym jest zerwanie z dawną rzeczywistością. Najważniejsze jest poniżenie, rozpacz, strach. Pewnie tych słów nam brakuje i pewnie tylko Hiob, zgarniając łyżką ze swego ciała strupy, krew i błoto, Bóg by je nam podpowiedzieć. To wszystko pokazuje, że ta wystawa sytuacyjna na swój sposób, wystawa, która pokazuje 22 miesiące getta, ma mieć i chcemy, żeby miała wymiar uniwersalny, żeby pokazywała jakiś wymiar ludzkiego doświadczenia zapisany w terminie filozofa, terminie, jakim są sytuacje graniczne. Pisząc czy pokazując w tej wystawie, odrywamy się od imion i nazwisk autorów tych tekstów. Nie wnikamy w ich indywidualne biografie. Nie zajmujemy się tym, co nazwałbym socjologią getta, czyli społecznymi, powtarzalnymi formami zbiorowych zachowań. Chcemy zwrócić na sytuację, na te momenty, w którym krystalizuje się owo gettowe doświadczenie i którym odsłaniają się, czy odsłaniały jakieś nieznane dotąd wymiary ludzkiego cierpienia. Taka jest nasza intencja, takie jest nasze pragnienie i tak tą wystawę konstruowaliśmy. To mam nadzieję, że będzie wystawa nie tylko obecna w moim słowie, ale będzie obecna po pierwsze w katalogu, w którym wszystkie rysunki, wszystkie zdjęcia, wszystkie nasze wypowiedzi na temat tej wystawy będą obecne, ale w których będą również obecne w tym katalogu również te fragmenty z archiwum Ringelbluma, które będą, czy są czytane przez aktorów. To mam nadzieję, że będzie taki dokument trwalszy niż sama wystawa, pokazujący jakiś fragment myślenia, rozważania sytuacji getta. I drugi element oczywiście to jest sama wystawa. Jak już wcześniej powiedziałem, mam nadzieję, że wcześniej niż później stanie się ona dostępna. A jest to wystawa naprawdę zrobiona z dużą starannością i powiedziałbym w zespole, którego można tylko pozazdrościć i który jest najlepszym, jak sądzę, zespołem, który to robił. Ta wystawa jest przede wszystkim, powiem, od strony kuratorskiej, to jest, powiedziałbym, to stoję za nią ja oraz Piotr Rybson, no powiedziałbym największa klasa, jeśli chodzi o kuratorów i znawców, historyków sztuki. Piotr Rybson jest pracownikiem Żydowskiego Instytutu Historycznego i mam nadzieję, że w Żydowskim Instytucie będzie jeszcze długo pracował. Zdjęcia i opis tych zdjęć przygotowała wicedyrektor naszego instytutu Anna Duńczyk-Szulc. Ona też robiła wcześniej wystawę poświęconą Henrykowi Bojmowi. Wie, co robi, zna się na tym i jest rzeczywiście wielkim fachowcem. Od strony, powiedziałbym, głosu, ale też wyboru czy wskazania poszczególnych fragmentów archiwów miała decydujące miała Agnieszka Olsten, reżyser, reżyserka właściwie powinienem powiedzieć, z wielkim doświadczeniem, związana ostatnio z teatrem R, jak to się mówi, z ulicy Marszałkowskiej. Fantastycznie się z nią pracowało i jej wkład jest olbrzymi. Od strony projektowej zasadniczą pracę wykonał Marcin Kwietowicz oraz Aneta Faner. Podkreślam, oni zrobili zasadniczą pracę od strony projektowej i to, co dla mnie w tej wystawie jest ważne i co cenię sobie w ogóle w wystawach jakoś,
to jest pewien rodzaj estetyzmu, to znaczy oszczędności środków. Ten projekt artystyczny tej wystawy ma być taki, żeby nie przesłaniał i nie odrywał uwagi od zdjęć, rysunków i głosu aktorów. Wkład w tą wystawę od strony, powiedziałbym, poznawczej, od strony intelektualnej miała olbrzymie Marta Janczewska i zespół naszych historyków. Tutaj jestem szczególnie wdzięczny pani Marcie Janczewskiej. Jeszcze jedno zdanie, to Jakub Wojnarowski przygotował to od strony plastycznej. Taką, powiedziałbym, plakat i te nasze druki wszelkie są przez niego wykonane. Świetna praca. Wystawę, jak już mówiłem, otwierają film. Ten film wojenny, mało znany. Ta wystawa będzie na tych, którzy znają budynek Żichu na 3. piętrze, jest tam ulokowana. Także można będzie ją oglądać z pozycji właśnie tego 3. piętra. Ale tej wystawie towarzyszy wiersz, czy jak można powiedzieć, gnom poetycki. Nie wiem, jak taki gatunek literacki należałoby czytać, mianowicie wiersz Mirona Białoszewskiego. I tym wierszem chciałbym zakończyć swoją prezentację. To jest taki, ten wiersz ma tytuł Na chłodnej. Na chłodnej. Sklep, przedtem był tu step, ale przed stepem był tu sklep, sklep za sklepem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu profesorowi Pawłowi Śpiewakowi za prezentację i zapraszam państwa na pierwszą sesję naszej konferencji zorganizowanej w 80. rocznicę zamknięcia getta warszawskiego. Nazywam się Krzysztof Persak, jestem historykiem w Muzeum Historii Żydów Polin. Pierwszym referentem będzie profesor Jacek Leociak, literaturoznawca, historyk, członek Centrum Badań nad Zagładą Żydów, autor wielu prac, wśród których wymienię tutaj tylko jedną, Getto Warszawskie, przewodnik po nieistniejącym mieście, napisaną wspólnie z profesor Barbarą Engelking. Tych dwoje historyków jest zresztą autorami Galerii Zagłada w Muzeum Historii Żydów Polin. Prezentację pana profesora Jacka Leociaka odtworzymy z nagrania, ponieważ pan profesor dzisiaj niestety nie mógł być z nami obecny. Zachęcam państwa do zadawania pytań na czacie na naszym kanale YouTube. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. 16 listopada mija 80. rocznica od chwili zamknięcia getta warszawskiego, ale do tego czasu możemy mówić o całym skomplikowanym procesie tworzenia getta. I to jest mniej więcej rok od listopada 1939 do listopada 1940 roku. I o tym 12-miesięcznym okresie, o tej prehistorii getta chciałem państwu opowiedzieć, ale na samym początku parę danych statystycznych. Ja mam tylko 20 minut, więc będę się bardzo streszczał i mówił w telegraficznym skrócie. Przed wojną Druga Rzeczpospolita była największym skupiskiem społeczności żydowskiej w Europie, wyłączając tereny Związku Sowieckiego. Żyło tam w granicach Polski około 3 300 000 Żydów, czyli około 10% całej populacji. Jeśli chodzi o Warszawę, to międzywojenna Warszawa była największym skupiskiem Żydów w Europie i drugim po Nowym Jorku na świecie. No a na początku XXI wieku w Warszawie, w całej Polsce mieszka około 10-15 tysięcy Żydów. Pierwsza próba utworzenia getta warszawskiego odbyła się już w listopadzie 1939 roku i jest to wydarzenie znamienne, dlatego poświęcę mu troszkę więcej uwagi.
Otóż 4 listopada Standartenführer SS dr Rudolf Batz zwołał nadzwyczajne zebranie Judenratu i tam przedstawił rozkaz utworzenia getta w Warszawie. Rozkaz, który miał być podpisany przez ówczesnego wojskowego komisarza Warszawy, generała Wehrmachtu von Neumana Neurode. No, ta wiadomość wywołała ogromne poruszenie społeczności żydowskiej. Warszawa miała być podzielona na 3 obszary. Taki pierwszy przeznaczony dla Żydów, właściwie zupełnie gdzie indziej lokowany niż późniejsze getto, bardziej na południe, prawda? Drugi obszar to miał być taki obszar tymczasowy, gdzie Żydzi jeszcze mogli mieszkać do czasu już zupełnego wyprowadzenia się z tego obszaru. No i trzeci to jest tylko aryjski obszar dla Żydów zakazany. Sformowano delegację Judenratu z Czerniakowem, prezesem na czele, i udano się do generała bezpośrednio, do generała von Neumana Neurode z pominięciem SS i policji. Okazało się, że ten generał niczego nie wie o takim rozkazie, który miał rzekomo wydać, i udało się tą całą propozycję SS zawiesić. No, po kilkudniowych pertraktacjach został ten rozkaz odwołany. Są tu 2 znamienne wydarzenia, na które chciałem zwrócić uwagę. Po pierwsze, ujawnia się tutaj od samego początku wojny konflikt, ścieranie się, konkurencja między pionem SS i policji a Wehrmachtem z jednej strony i administracją później cywilną z drugiej strony. To jest przykład tego konfliktu. A po drugie, co będzie miało brzemienne w skutkach konsekwencje później, delegacji Judenratu udało się zatrzymać to tworzenie getta i w związku z tym jakby pozostawiło to jakże złudne przeświadczenie, że można z Niemcami pertraktować i że można w tych pertraktacjach coś ugrać, prawda? Jak wiadomo, to było dramatyczne złudzenie i konsekwencje tego, szczególnie w czasie akcji likwidacyjnych, były straszne. Więc listopad to jest pierwsza, 1939 roku to jest pierwsza próba utworzenia getta. Dalej mamy grudzień i w grudniu 1939 roku pojawiają się pogłoski o utworzeniu getta na Pradze. Dlaczego na Pradze? No bo chodziło o to, i zobaczymy, że jeszcze w tych następujących po sobie różnych propozycjach o to właśnie będzie chodzić, żeby utworzyć ten obszar tylko i wyłącznie dla Żydów, przeznaczony gdzieś poza centrum, ścisłym centrum Warszawy. No bo utworzenie, wydawało się wtedy, utworzenie getta, no, że tak powiem, w środku miasta, no, spowodowałoby ogromne perturbacje komunikacyjne, techniczne, związane z przebiegiem trakcji elektrycznych czy kanalizacji, nie mówiąc już o właśnie tych szlakach komunikacyjnych, tramwaje i tak dalej. To wydaje się jakoś racjonalne, prawda? Więc najpierw getto na Pradze. Taka była pierwsza koncepcja. W styczniu 1940 roku dochodzi do powstania takiego specjalnego urzędu Umsiedlung, przeznaczonego właśnie do prac nad tworzeniem getta warszawskiego, i szefem tego urzędu zostaje Waldemar Schön. On przyjeżdża 18 stycznia do Warszawy i urząd Umsiedlung zostaje utworzony 23 stycznia przy szefie dystryktu warszawskiego Ludwiku Fischerze. I tam się koncentrują wszystkie prace nad tworzeniem getta i tenże Waldemar Schön jest za nie odpowiedzialny, on nimi kieruje. Luty 1940 roku, cały czas pogłoski o utworzeniu getta
getta na Pradze, pamiętajmy, że te pogłoski, one się rozprzestrzeniały wśród społeczności żydowskiej, no właśnie na zasadzie plotki. Nikt nie był pewien, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, ale to wzbudzało niepokój. Także można powiedzieć, że od tego listopada 1939 roku już w społeczności Żydów warszawskich jest takie przeświadczenie, że coś się będzie działo, tylko jeszcze nie wiadomo co, czy zamkną ich w getcie, czy nie zamkną w getcie, kiedy to będzie, czy to będzie na Pradze, czy to będzie w innym miejscu. W marcu 1940 roku następuje kolejny ważny etap, mianowicie dzieją się dwie równoległe rzeczy. Po pierwsze, co jest bardzo istotne, te prace nad utworzeniem getta zostały przerwane w urzędzie Umsiedlung. Dlaczego zostało przerwane? Ponieważ najprawdopodobniej z powodu z koncepcji utworzenia tak zwanego rezerwatu dla Żydów na Lubelszczyźnie w okolicy miasteczka Nisko na skraju Puszczy Sandomierskiej, gdzieś w okolicy Stalowej Woli, mniej więcej tam. To było związane z deportacjami Polaków i Żydów z terenów wcielonych do Rzeszy na skutek rozkazu Himmlera, zarządzenia Himmlera z 30 października 1939 roku i ta fala wysiedleńców, no ona zostaje jakby włączona do obszaru generalnego gubernatorstwa, no i Żydów postanowiono zgromadzić tam w Nisku. No to był plan zupełnie absurdalny, nie przygotowany, w ogóle czysto urzędnicza, taka fantasmagoria, tak bym to określił. Nie było to w ogóle logistycznie przygotowane w żaden sposób i od tego planu odstąpiono, ale trzeba przyznać na skutek bardzo usilnych zabiegów Hansa Franka, generalnego gubernatora, ponieważ Frank nie chciał u siebie mieć Żydów, no po prostu. On nie chciał się zgodzić, żeby jeszcze jacyś Żydzi, którzy już przecież byli na terenie gubernatorstwa, żeby jeszcze przyjeżdżali i u Hitlera, u Goeringa jakoś wyprosił rezygnację z tego planu. No ale ten plan spowodował zawieszenie prac nad gettem. To jest jedna sprawa ważna w marcu 40, a druga sprawa ważna w marcu to polecenie stawiania murów wokół tak zwanego obszaru Seuchensperrgebiet, to znaczy obszaru zagrożonego epidemią, zagrożonego tyfusem. Pojawiają w Warszawie takie tablice dwujęzyczne, obszar zagrożony tyfusem, wstęp wzbroniony i one wyznaczają największy obszar taki przeznaczony dla Żydów. I ten obszar nigdy nie stanie się granicami getta. Te najszersze granice getta właśnie z chwili zamknięcia 16 listopada 1940 roku, one będą nieco mniejsze, ale to jest pierwsza decyzja, która polega na rozdzieleniu tej miejskiej przestrzeni, prawda? I na obwiedzeniu jakiegoś tam obszaru, zamknięciu go. No i jest właśnie rozkaz ustawiania murów i Judenrat w końcu marca otrzymuje to polecenie postawienia murów wokół getta i te mury zaczynają rosnąć. W kwietniu Judenrat przystępuje do budowy murów. 13 kwietnia 1940 roku Adam Czerniaków zapisuje w swoim dzienniku znamienne słowa. Ten dziennik jest niezwykle lakoniczny, prawda? I tak lakonicznie Czerniaków to ujmuje: za mury zapłacimy. Tak jak musieli za mury zapłacić Żydzi w Rzymie, kiedy w 1555 roku tam na skutek bulli papieża Pawła IV cum nimis absurdum zostało założone getto rzymskie. Więc te mury wokół Sperrgebitu rosną. W maju to jest okres budowy murów i one zaczynają przedzielać ulice. Przestrzeń, topografia tej części Warszawy staje się jakaś
dziwna, jakaś niezwykła, jakaś absurdalna. Rozdziela się sąsiadujące ze sobą domy. Dawniej można było przejść z jednej kamienicy do drugiej w przeciągu minuty, a teraz trzeba obchodzić pół godziny różnymi ulicami te kamienice. Wielu diarystów zwraca na te absurdy topograficzną uwagę, między innymi Kapłan w swoim dzienniku. Ale przechodzimy do czerwca 40 roku. W czerwcu już te mury są zbudowane, są zakończone. Także od czerwca 40 roku w Warszawie stoją mury odgradzające obszar zagrożony tyfusem, który stanie się w rezultacie właśnie obszarem getta warszawskiego. Ale tu znów następuje zwrot akcji. I lipiec 40 roku, kiedy prace nad gettem zostają wstrzymane. Jeszcze wcześniej, ważne, zapomniałem Państwu powiedzieć, że w tym kwietniu nowa koncepcja usytuowania getta w tak zwanych dwóch gettach peryferyjnych, na Woli i na Grochowie. Cały czas wciąż chroni się Śródmieście przed założeniem tam getta. A w lipcu 30 roku te prace nad gettem znowu zostały zawieszone, ponieważ zaczyna być znów aktualny plan Madagaskar, przesiedlenia wszystkich Żydów, którzy się znaleźli pod okupacją niemiecką, na Madagaskar. Francja jest już podbita, w związku z tym kolonie stoją jakby otworem przed Żydami. To się oczywiście nie udaje i prace w sierpniu 40 roku nad gettem zostają wznowione i już dokonują się takie urzędowe akty prawne, że tak powiem. Leist, Stadthauptmann Warszawy, Ludwik Leist wydaje w sierpniu zarządzenie o dzielnicy żydowskiej, o powstaniu dzielnicy żydowskiej. I ten sierpień jest ważny, bo pod koniec sierpnia w urzędzie Umsiedlung dokonuje się już ostateczny wybór terytorium, gdzie ma getto być założone. Rezygnuje się z tych gett peryferyjnych i jest postanowienie, żeby założyć getto właśnie na obszarze Zollsperrgebiet. Czyli jest to obszar najgęstszego zaludnienia obywateli, mieszkańców Warszawy pochodzenia żydowskiego jeszcze sprzed wojny, prawda? To jest ten obszar dzielnicy północnej, dzielnicy muranowsko-nalewkowskiej. Wrzesień 40 roku, kolejny akt prawny, zarządzenie Franka, który już Franka, generalnego gubernatora, który mówi o tym, że w ogóle reguluje sprawę swobodnego wyboru miejsca zamieszkania i pobytu w generalnym gubernatorstwie. I to jest akt prawny uważany za podstawę prawną do tworzenia gett. Chociaż getta w okupowanych ziemiach polskich zostały utworzone już wcześniej w Piotrkowie Trybunalskim, już w październiku 1939 roku. Na przykład w Częstochowie w marcu 1940 roku, w Łodzi w maju 1940 roku. No i nadchodzi październik, miesiąc dramatyczny, październik, w którym wychodzi zarządzenie Fischera, Ludwika Fischera, czyli gubernatora dystryktu warszawskiego, o utworzeniu getta. I tu już nie ma żadnych wątpliwości w tym momencie, że getto zostanie utworzone. 2 października, czyli w Wigilię Żydowskiego Nowego Roku, to zarządzenie Fischera zostaje jakby oficjalnie podpisane, a ogłoszone publicznie przez megafony uliczne, przez szczekaczki, też w nieprzypadkowym dniu, 12 października, czyli w Jom Kippur. I następuje cała lawina przesiedleń, ponieważ przecież nie wszyscy Żydzi mieszkali na terenie przyszłego getta i na terenie przyszłego getta mieszkali również Polacy. I teraz wybiegnę już w ten moment zamknięcia getta, żeby podać Państwu jakieś dane statystyczne, jaka była skala tych przesiedleń. Otóż to są dane z takiego końcowego raportu Waldemara Schena, który dokonuje jakiegoś sprawozdania, prawda, ze swoich działań.
I on pisze, że 113 000 Polaków, którzy właśnie na terenie przyszłego getta mieszkali i musieli się z tego getta przenieść na stronę aryjską, zostało przesuniętych, deportowanych, jakby przetransportowanych na stronę aryjską, a około 138 000 Żydów musiało się ze strony aryjskiej, gdzie mieszkali od pokoleń, prawda, musiało się przenieść za mury. Czyli to było około 40% Żydów warszawskich w ogóle, prawda? Czyli można powiedzieć, że 60% warszawskich Żydów już mieszkało na terenie przyszłego getta, a 40% musiało się do niego przeprowadzić, co jest niezwykle istotne, bo te 40% już na samym początku straciło część swojego mienia, bo zamieniano mieszkania na gorsze, na mniejsze. Nie można było wszystkiego ze sobą zabrać. Z chwilą zamknięcia getta na obszarze około 307 hektarów, to jest jakieś trochę ponad 3 km², było 1483 domy. I w największym takim momencie największego zaludnienia, to jest kwiecień 41 roku, wiosna 41 roku, na terenie getta mieszkało około 450 000 Żydów, a więc gęstość zaludnienia była ogromna. Można powiedzieć, że na około 27 000 mieszkań, prawda, było 67 000 izb, to znaczy 6 do 7 osób na jedną izbę mieszkalną przypadało, a w połowie 1941 roku już od 7 do 8 osób, czyli ogromne zagęszczenie. Jesteśmy w październiku 1940 roku, przeprowadzki, szaleństwo przeprowadzek i to, na co chcę zwrócić uwagę, nie wiadomo naprawdę, gdzie będą przebiegały te granice. To był chaos, to były ciągłe zmiany tych granic i ciągła niepewność, i te zmiany granic były kolejną torturą dla Żydów, bo oni nie wiedzieli, czy przenosząc się i zostawiając cały dobytek na tej stronie aryjskiej, w tych swoich starych, własnych mieszkaniach, czy oni będą się musieli jeszcze raz przenosić i jeszcze raz przenosić, bo kolejne ulice będą odpadały. Ringelblum pisze o ludziach, którzy się po 7 razy przeprowadzali z miejsca na miejsce. Listopad 1940 roku. Pierwszy termin zamknięcia getta to był 31 października 1940 roku. Niemcy go przedłużyli, ponieważ po prostu nie sposób było, żeby się wszyscy zdołali przenieść w tym czasie. Przedłużyli do 15 listopada 1940 roku i w związku z tym 16 listopada 1940 roku to jest właśnie taki pierwszy dzień funkcjonowania zamkniętego getta, zamkniętego, do którego można było wejść wtedy 22 bramami. Liczba tych bram będzie sukcesywnie maleć i te bramy były strzeżone, czyli wejścia i wyjścia z getta były strzeżone przez żandarmów niemieckich, przez policję żydowską, czyli służbę porządkową tak zwaną, i przez polską policję granatową. Getto zostaje zamknięte i dopiero teraz rozpoczyna się cała gehenna życia w getcie, w pogarszających się warunkach, w zagęszczeniu, w nieustannych zmianach granic. Wszystkie zmiany granic prowadziły do zmniejszania przestrzeni. I można sobie wyobrazić, na koniec chcę Państwu pokazać tą dynamikę zmiany przestrzeni getta. Można sobie wyobrazić, że ta przestrzeń maleje od południa, prawda, zagęszcza się ku północy i ku Umschlagplatzowi. I podczas tak zwanego kotła na Miłej we wrześniu 1942 roku, już podczas trwania akcji likwidacyjnej, ten kocioł na Miłej, Zamenhofa, Miła, Smocza, to będzie jakby całe getto, a w końcu całe getto zmieści się na Umschlagplatzu, albo można jeszcze powiedzieć, że całe getto zmieści się w jednym wagonie, który pojedzie prosto do komór gazowych Treblinki.
Dziękuję bardzo panu profesorowi Leociakowi za fascynujący wykład. Na razie możemy panu profesorowi podziękować jedynie zdalnie. Chciałem natomiast jeszcze dodać, że profesor Jacek Leociak jest twórcą koncepcji wystawy czasowej Tumuranów, która obecnie jest eksponowana w naszym muzeum. Będzie ją można zobaczyć, jak tylko epidemia pozwoli nam na ponowne otwarcie muzeum, ale miejmy nadzieję, że to się wkrótce wydarzy. A tymczasem zapraszam Państwa do obejrzenia na naszej stronie internetowej spaceru po wystawie online, także przeprowadzonego przez profesora Leociaka. Zapraszam teraz naszą kolejną panelistkę, panią Justynę Majewską, która wygłosi referat na temat Zakomunikowano nam o strefie osiedlenia, wyobrażenia Żydów na temat getta. Justyna Majewska jest pracowniczką pracowni Getta Warszawskiego Żydowskiego Instytutu Historycznego, a jednocześnie przygotowuje doktorat w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, doktorat dotyczący zmian społecznych w getcie warszawskim. Jest zaangażowana, była i jest zaangażowana w wiele projektów dotyczących zagłady, między innymi pracę nad encyklopedią Getta Warszawskiego, jest też sekretarzem redakcji rocznika Zagłada Żydów, studia i materiały oraz w tej chwili przygotowuje do publikacji pierwszą część dzienników wielokrotnie już dzisiaj wspomnianego Chaima Kapłana. Justyna, bardzo proszę. Dzień dobry, mamy sprostowanie, przygotowujemy drugą już część dzienników Chaima Kapłana. Nic nie szkodzi, warto to zawsze powtarzać. Także pod koniec roku, pierwsze półrocze 40 roku w zapiskach Kapłana będzie już też do Państwa dyspozycji. Dzień dobry jeszcze raz, bardzo mi miło za zaproszenie na dzisiejszą konferencję i przechodzę już do tematu swojego wystąpienia. Tak jak przed chwilą słyszeliśmy profesora Leociaka, pierwsze próby ustanowienia getta w Warszawie miały miejsce jeszcze w listopadzie 1939 roku. Wtedy getto nie powstało, ale wydarzenia z listopada 1939 roku niosły ze sobą dwa ważne skutki. Pierwszym było wyznaczenie strefy, do której nie mogli wstępować żołnierze niemieccy. Stała się ona zaczątkiem tak zwanego obszaru zagrożenia epidemią, która Rada Żydowska zakończyła grodzić w czerwcu 1940 roku. W ten sposób utworzono także obszar, poza którym nie mogli zamieszkiwać przesiedleni do Warszawy Żydzi. A drugi skutek miał charakter psychologiczny. W Żydach na trwałe zamieszkał lęk przed groźbą utworzenia w Warszawie wydzielonej dzielnicy mieszkaniowej. Symcha Motyl, który na początku okupacji pracował jako komisarz spisowy Rady Żydowskiej, pisał, że pośród Żydów warszawskich informacja ta wywołała panikę. I tutaj cytuję: stroskana ludność zamieszkująca tereny, które miały być wyłączone z dzielnicy żydowskiej, zjawiała się tłumnie przed gmachem gminy, szukając ratunku. Koniec cytatu. W dzisiejszym wystąpieniu chciałam skupić się właśnie na tych wyobrażeniach o dzielnicy żydowskiej, jakie skojarzenia wywoływała wśród Żydów warszawskich, jakie skojarzenia wywoływał ten pomysł, jakie budził lęki, a może nadzieję. Chciałam zacząć od tego, jak o getcie warszawskim pisał w swoim dzienniku prezes Rady Żydowskiej Adam Czerniakow, który z racji swojej funkcji i ciągłych kontaktów z Niemcami powinien być osobą najlepiej poinformowaną, rozumiejącą plany Niemców. Dodatkowo perspektywa Czerniakowa, to jest rocznik 1880, jest też interesująca, ponieważ interpretował on zagrożenia powstania tej dzielnicy żydowskiej w dłuższej perspektywie historycznej, nie jedynie przez pryzmat swoich własnych emocji i własnego losu. Przełączę się teraz do prezentacji, żebyście Państwo mogli śledzić cytaty, o których będę chciała zaraz opowiedzieć. Wzmianki o getcie pojawiają się w notatkach Adama Czerniakowa w listopadzie 1939 roku 5-krotnie. I za każdym razem getto było inaczej nazywane, co też dowodzi o enigmatyczności samego pomysłu, tak samo jak i roli, jaką w jej utworzeniu miał odegrać Judenrat. Począwszy od 4 listopada Czerniakow pisał: zakomunikowano nam o strefie osiadłości. W swoim rozumieniu odwoływał się on do terminu strefy osiedlenia z rosyjskiego
czerta osiedłosti, czyli teren mieszkalny, w którym wolno było Żydom osiedlać się w wyznaczonym na zachodnich terenach carskiej Rosji na mocy ukazu carycy Katarzyny II 1791 roku. Zakładam więc, że Czerniakow myślał przede wszystkim o dzielnicy żydowskiej w kategoriach ograniczonej przestrzeni zamieszkania, niekoniecznie ograniczającej swobodę pracy i wyznania. 10 listopada pisał z kolei o wysiedleniu, 13 listopada o przesiedleniu. Utworzenie getta było więc przez niego utożsamiane od samego początku z przeprowadzkami w obrębie Warszawy. Po odwołaniu rozkazu Czerniakow zanotował 18 listopada: getto odłożone na kilka miesięcy, gmina na krańcach getta umieści słupy z napisem, tu już przeczytam po polsku, uwaga, zagrożenia zarazą, wejście zabronione. Koniec cytatu. Po raz pierwszy Czerniakow użył słowa getto właśnie 18 listopada i cały ten wpis z tego dnia wskazuje, że miał na myśli już zgodnie z niemiecką intencją powstanie żydowskiej dzielnicy z ograniczonym dostępem, która miała stanowić formę ochrony przed chorobami zakaźnymi rzekomo roznoszonymi przez Żydów. W swoich kolejnych wpisach w dzienniku Czerniakow używa słowa getto co jakiś czas, dowodząc, że pomimo tych pierwszych zawieszonych prób utworzenia dzielnicy żydowskiej, pomysł ten jako sposób na zarządzanie Żydami w Warszawie cały czas powracał. Marcin Urynowicz, który jest biografem Adama Czerniakowa, pisze, że przewodniczący Rady Żydowskiej w rozmowach z urzędnikami niemieckimi, które odbywał na przestrzeni 1940 roku, rozumiał z tych rozmów nieuchronność powstania getta. W tym czasie przecież powstało już getto w Łodzi, w Głownie i w Łowiczu. To są te dwa, które powstały w dystrykcie warszawskim. Wiedział też, że w Warszawie przyszła dzielnica żydowska jest nieustannie przedmiotem sporów między urzędnikami niemieckimi. Dla nich koncepcja getta, począwszy od jego lokalizacji, przez decyzję, czy powinna być dzielnica zamknięta, czy otwarta, była cały czas niejasna i cały czas dyskutowana i negocjowana. Czerniakow starał się więc oczywiście na tyle, na ile był w stanie, sugerować, że getto powinno mieć formę otwartej dzielnicy, zamieszkiwanej przez Żydów, działającej na takiej samej zasadzie, jak planowana dzielnica niemiecka czy polska. Stąd też w swoich późniejszych wpisach w dzienniku używane są przez niego dwa określenia: getto oraz właśnie dzielnica żydowska. Od 1 listopada 1939 roku, od pierwszych listopadowych dni właściwie, nie 1 listopada, w Warszawie lotem błyskawicy rozeszła się właśnie informacja o utworzeniu getta i lęk przed jego utworzeniem tak naprawdę nigdy nie ustał. Od samego początku w powszechnej świadomości funkcjonowało też właśnie to słowo getto, a nie dzielnica żydowska, czy też ta strefa osiedlenia, ale właśnie getto. Tak więc próba izolacji Żydów warszawskich sami ci Żydzi widzieli przez pryzmat historycznych analogii, nawiązując do utworzonego w 1516 roku getta weneckiego i innych gett zakładanych w Europie na przełomie wieków. Odwoływano się też do przedwojennego, pejoratywnego stereotypu dzielnicy północnej w Warszawie, tradycyjnie w większości zamieszkiwanej przez ludność żydowską, która w prasie i literaturze przedwojennej była często opisywana jako czarny ląd, siedlisko zacofania i chorób, coś obcego kulturowo. W tym ciągłym interpretowaniu teraźniejszości przez pryzmat przeszłości o tym pisał m.in. Emanuel Ringelblum, który 8 listopada 1940 roku notował, tutaj zacytuję: ostatnio zauważono znaczny rozwój świadomości historycznej. W dziesiątkach przypadków nawiązuje się do historii, sięga się do średniowiecza. Jeśli chodzi o porównania, to o obecnym wysiedleniu mówi się, że jest jednym z najgorszych w dziejach Żydów, bo dotąd istniała zawsze możliwość znalezienia jakiegoś schronienia. Ktoś im powiedział: niedobrze jest czytać historię Żydów, bo widać, że dobre lata należą do rzadkości, za to bezustannie
trwały cierpienia i nieszczęścia. Koniec cytatu. Jednak w życiu codziennym ten historyczny wymiar groźby powstania getta schodził na plan dalszy. Ustępował lękom o praktyczny wymiar mieszkania w getcie. Te lęki dotyczyły najbardziej podstawowych spraw egzystencjalnych, począwszy od kwestii lokalizacji getta i wiążącej się z tym konieczności przeprowadzki, porzucenia domu. Przed chwilą słyszeliśmy w wystąpieniu profesora Laociaka, jak skomplikowane logistycznie było ustalenie, gdzie to getto ma się ostatecznie w Warszawie znaleźć, jak wiele elementów urzędnicy niemieccy musieli wziąć pod uwagę, jak często i nieoczekiwanie zmieniali decyzje, które miały przecież dotyczyć tysięcy ludzi. Miało to ogromny wpływ na nastroje społeczne. W obliczu braku jasnych i wiarygodnych informacji miasto huczało od plotek, od domysłów mających na celu zrozumienie tej ogólnej sytuacji, próby zrozumienia planu Niemców i odnalezieniu się w niej. Znalezienie dla siebie w tym wszystkim jakiegoś dobrego wyjścia. Nastroje te i uporczywe pogłoski skrupulatnie odnotowywał oczywiście Emanuel Ringelblum. Mam tutaj znowu dla Państwa kilka wyimków z jego kroniki. I tak na początku lutego 1940 roku pisze: znów mówi się o getcie w Warszawie, ma ono objąć Pragę i kilka żydowskich komisariatów. Kolejny cytat. Dziś, 2 marca, przystąpiono do wznoszenia murów wokół terenu zarazy. Wywarło to silne wrażenie. Żydzi dopatrują się w tym poczucia faktycznego getta. 17 września rozpowszechniła się pogłoska o 16 punktach przeciwko Żydom, między innymi getto. Warszawscy Żydzi na Powązkach i Kole, prascy na Grochowie. Okazuje się, że groźba getta i to właśnie na przedmieściach wisiała nad Warszawą, ale na razie odroczono tę sprawę. I ostatni już cytat z końcówki września 1940 roku. Istnieje projekt utworzenia getta w powiecie warszawskim, żeby skoncentrować Żydów w jednym miejscu. W tych domysłach o sposobie funkcjonowania przyszłego getta posiłkowano się bardzo skąpymi informacjami o już istniejących gettach, przede wszystkim o zamkniętym w kwietniu 1940 roku getcie łódzkim. Panowało powszechne przekonanie, że to, co działo się w Łodzi, jest zapowiedzią tego, co ma wydarzyć się w Warszawie. Gettu łódzkiemu wiele dlatego też miejsca poświęcił zarówno Ringelblum, jak i inny kronikarz warszawski Ludwik Landau. Ringelblum odnotowywał, że tak jak w Łodzi, tak i w Warszawie jest tworzony na przykład oddział poczty na ulicy Zamenhofa, że spada wartość dolara i wszystkie te rzeczy miały potwierdzać, że rzeczywiście getto będzie i będzie ono takie jak w Łodzi. Spekulowano też, że w Radzie Żydowskiej opracowuje się projekt żydowskich pieniędzy na wzór łódzkich bilionów płatniczych zwanych rumkami. Z kolei Landau notował pogłoski o brutalności, która towarzyszyła przymusowej przeprowadzce na łódzkie Bałuty, co też bardzo potęgowało wszystkie lęki związane z myślą i niepewnością o utworzeniu getta warszawskiego. Na poziomie ekonomicznym od samego początku Żydzi uważali, że getto będzie stanowiło zagrożenie ruiną i wręcz zagładą ekonomiczną. O tym pisał m.in. Simcha Bin-Motyl. Zamartwiano się, czy będzie to getto otwarte, czy zamknięte i jak w takiej sytuacji zarabiać na życie. Czy Niemcy pozwolą Żydom wychodzić do pracy poza jego teren, na jakiej zasadzie będzie się to odbywało, z czego, jeżeli nie, to z czego oni się wszyscy w getcie utrzymają. Bogaci Żydzi musieli zastanowić się, jak poradzą sobie bez swoich gosposi, z kolei biedni, jak w ogóle przeżyją, jak zarobią na życie. Natomiast na poziomie społecznym środowiska żydowskie różnie rozumiały ideę dzielnicy zamkniętej oraz sposobu jej funkcjonowania. Niektórzy, o czym pisał wspomniany już dzisiaj kilkakrotnie Chaim Kapłan, postrzegali dzielnicę jako taką bezprawną formę izolacji i wykluczenia, niemalże wygnania ze społeczności ludzkiej, to jest dosłowny cytat z Kapłana,
zepchnięci nie tylko do getta średniowiecznego, ale też mentalnego. Po kampanii wrześniowej i bardzo brutalnym pierwszym roku okupacji, które było taką lawiną ostrych i uderzających w każdy aspekt życia restrykcji antyżydowskich, Żydzi wyczekiwali jakiejś stabilizacji i wyglądali momentu powrotu do względnie normalnego życia. Czerniak, o którym już mówiłam, liczył, że koncentracja w getcie będzie oznaczała powstanie odrębnej dzielnicy, ale działającej tak jak dzielnica niemiecka czy polska. Niektórzy, jak na przykład lekarz Henryk Makower, mieli nadzieję, że dzielnica żydowska będzie zapewniała Żydom bezpieczeństwo. Tutaj zaproponuję cytat z jego wschodnich wojennych. Mówiliśmy sobie, że trzeba przetrwać i że jakoś przetrwamy w getcie. Kto wie, może nawet będzie spokojniej za murami, ustanie bicie i grabież. Takie refleksje nasiliły się jesienią 1940 roku, kiedy nagminnie dochodziło do wyrzucania Żydów z mieszkań w bardziej reprezentatywnych częściach miasta. Ringelblum po raz kolejny odnotowuje, co się wtedy dzieje i pisał, cytuję: ciągła niepewność w związku z mieszkaniem, bezustanna groźba wypędzenia, budzi u niektórych życzenie, niech już będzie getto, do którego tamci nie będą mogli wejść. Koniec cytatu. Po zamknięciu getta w listopadzie 1940 roku nie było już możliwości interpretacji, a jedynie konfrontowanie się z rzeczywistością. Jednak temu też cały czas towarzyszyły różne dyskusje. Co o getcie myśleli zamknięci w nim żydowscy intelektualiści, środowiska opiniotwórcze, elity intelektualne. Dyskusje takie były prowadzone w getcie w mniejszym gronie, czy też na łamach publikacji podziemnych, na prywatnych spotkaniach. Jedną z nich, która odbyła się w marcu 1941 roku, relacjonował Emanuel Ringelblum. Według jego kroniki wzięli w tym spotkaniu udział dziennikarze i działacze społeczni, m.in. Leiser Bloch, Aaron Einhorn, Menachem Kirschenbaum, dr Izrael Milejkowski, dr Izrael Schipper, dr Emanuel Stein, no i oczywiście sam Ringelblum. Podczas debaty rozmawiano o tym, na ile getto Anno Domini 1941 może być porównywane do getta średniowiecznego. I Ringelblum relacjonował słowa głównego mówcy tego spotkania, dziennikarza Aarona Einhorna. I pisał o nim tak. Einhorn był zgorzkniałym pesymistą, przewidywał zagładę Żydów polskich. Widział zbliżającą się katastrofę. Swoje credo wyraził w słowie wstępnym, wygłoszonym na prywatnym spotkaniu grupy działaczy i pisarzy. Temat jego wystąpienia brzmiał: co nam dał rok getta? Reasumpcja Einhorna była smutna. Getto, powiedział Einhorn, było w naszych dziejach ucieleśnieniem dobrych żydowskich przymiotów. Getto pulsowało bogatym życiem kulturalnym i religijnym. W gettach powstawała bogata kultura. Warszawskie getto to smutna karta w historii żydowskiej. Społeczeństwo w getcie nie zdało egzaminu. Pozostawione zostało własnemu losowi i w getcie rządzi się tak, że gorzej już być nie może. Koniec cytatu. Ringelblum i inni uczestnicy tego spotkania nie mogli się zgodzić z tak druzgocącą oceną sytuacji i Ringelblum notuje dalej. Dzisiejsze w ogóle jakby nie zgadza się na budowanie tego typu analogii między dawnym gettem a tym dzisiejszym, wtedy w 1941 roku. I pisze tak. Dzisiejsze getto jest bowiem gettem tylko z nazwy. W istocie jest ono obozem koncentracyjnym, w którym jego mieszkańcy muszą żyć na własny rachunek. Za krótki jest okres, aby mogły powstać wartości kulturalne. Korupcja i demoralizacja są zjawiskiem wojennym, a nie specyficznie żydowskim. To prawda, że u części Żydów osłabło uczucie litości, ale prawdą też jest, że tysiące Żydów stanęło na służbie na rzecz poszkodowanych. Koniec cytatu. Od pierwszego momentu, kiedy nad Żydami Warszawy
zawisła groźba zamieszkania w getcie. Pomysł ten rodził ogromne emocje, w których na pierwszy plan wysuwał się oczywiście lęk przed nieznanym. Żydzi nie rozumieli, jaki jest właściwie cel getta, ani jak ono miało funkcjonować. Myśląc o przeprowadzce i ostatecznym porzuceniu przedwojennego życia, była dla nich bardzo trudna, dla niektórych niewyobrażalna i pociągała też za sobą samobójstwa. Jednak po pierwszym roku okupacji dla niektórych Żydów myśl o zamieszkaniu w dzielnicy zamkniętej, także dla niemieckich żołnierzy i ich polskich pomocników, była pocieszeniem i niosła nadzieję na uniknięcie codziennych prześladowań. Nikt nie mógł spodziewać się, jaki los czeka go za murami getta, które niespodziewanie 16 listopada okazało się być dzielnicą zamkniętą. Getto również w czasie swojego istnienia było nieustannie tematem refleksji działaczy żydowskich, intelektualistów. Spierali się oni o wpływ izolacji na społeczność żydowską, która w optyce jednych uległa całkowitej demoralizacji, ale w optyce drugich doprowadziła do podejmowania heroicznych wręcz wysiłków pomocy na rzecz dzieci, głodujących, bezdomnych, wysiłków z góry skazanych na niepowodzenie. I tym zdaniem na razie zakończę i oddaję głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Justynie Majewskiej. Przypomnę, że zachęcamy Państwa do zadawania pytań na czacie na YouTubie. Po wygłoszeniu ostatniego referatu ja odczytam wybrane pytania. A teraz Agnieszka Haska z referatem Iść czy nie iść do getta? Żydzi warszawscy wobec utworzenia dzielnicy zamkniętej. Agnieszka Haska jest antropolożką kultury i socjolożką, członkinią Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN i w biogramie, który mi tutaj przysłała przed konferencją, zataiła, że jest także doskonałą historyczką, autorką ważnych książek. Dwie z nich chcę wymienić. Jedna Jestem Żydem, chcę wejść. Hotel Polski w Warszawie 1943 to analiza detektywistyczna afery hotelu polskiego, pułapki na Żydów zastawionych przez Gestapo. A druga książka, Hańba, opowieści o polskiej zdradzie, jest analizą dyskursu o kolaboracji w polskiej prasie podziemnej podczas II wojny światowej. Agnieszko, proszę bardzo. Dziękuję Krzysztofie, dzień dobry. Mój referat Jeszcze nie iść do getta, to jest takie dosyć, wydaje mi się na pierwszy rzut oka przewrotnie postawione pytanie w tym tytule, które może się wydawać zupełnie retoryczne, ale jak się okaże, mam nadzieję, z mojego referatu nie było tak do końca. Jak mówili moi przedmówcy, to zamknięcie getta 16 listopada 1940 roku to była kulminacja trwającego ponad rok procesu, który to proces, parafrazując wpis z dziennika Chaima Kapłana z sierpnia 1940 roku, to było coraz mocniejsze zaciskanie pętli na szyi warszawskich Żydów. I oczywiście w tych reakcjach, to już Justyna przed chwilą mówiła, taką podstawową, dominantą emocjonalną jest strach przed gettem. Kapłan pisze o atmosferze przerażenia już 7 listopada 1939 roku, potem wspomina o dreszczu i strachu. I ten dreszcz i strach odmieniany jest na przez wszystkie przypadki w relacjach dotyczących tego okresu i będzie się pojawiał właśnie do momentu zamknięcia getta, za każdym razem, kiedy to widmo getta, o którym już mówiliśmy w tej sesji, się pojawia, to widmo zamknięcia. I z tym strachem i z całą taką psychologiczną sytuacją dysonansu poznawczego, tego braku kontroli nad rzeczywistością, radzono sobie na bardzo wiele sposobów. Jak sobie radzono, pokazuje między innymi wspomnienia prawnika Marka Stocka, który opisuje w nich reakcje na stawianie murów i tablic o obszarze zagrożonych epidemią wiosną 1940 roku. Po co te mury? Nikt nie wie. Optymiści mówią, że to mury strategiczne, ale pesymiści twierdzą, że to przyszłe getto. Tego się wszyscy boją. Mówimy więc o możliwym w przyszłości getcie z troską i przerażeniem, ale nie bardzo w to wierzymy.
I ta niewiara, o której zresztą na samym początku naszej konferencji wspominała profesor Barbara Engelking, takie stopniowe też zaprzeczanie, znaczy to zaprzeczanie, że nie będzie w ogóle getta, że getto nie obejmie naszej ulicy, że będzie getto, ale otwarte getto. To jest dosyć powszechne aż do tego 16 listopada 1940 roku. Później oczywiście w pamiętnikach i relacjach mówi się o pewnej naiwności. O tej naiwności pisze między innymi Stanisław Schnapman w swoich zapiskach, które były pisane w czasie okupacji. I on pisze tak: sądziliśmy, że nasz kielich goryczy jest prawie pełny, że obrabowanie, usuwanie z mieszkań, przedsiębiorstw, wywłaszczanie, katowanie, zniewolenie, poniewieranie, wysyłanie do obozów, niepewność chwili jest wszystkim, na co Niemców wobec nas stać. Że w tej niedoli moralnej i materialnej pozwolą nam wytrwać do końca wojny, lecz byliśmy niestety bardzo naiwni. Był to dopiero początek naszych cierpień. I obok tej takiej zaprzeczania, tak, tej nadziei, że jednak getta nie będzie, w tych zapisach pojawia się dosyć wcześnie rezygnacja. On też wspomniany to wielokrotnie, Kaplan pisze też już w listopadzie 1939 roku o takiej postawie, co będzie, to będzie. Ale często ten pesymizm, ta rezygnacja była przekuwana w różne próby, mimo wszystko wyprzedzenia sytuacji, w jakiś sposób przygotowania się na to ewentualne zamknięcie. Wiecie, to co Justyna mówi o tym wymiarze praktycznym, tak? Zamknięcia. I taką oczywiście najczęściej spotykaną reakcją, taką próbą odzyskania kontroli nad sytuacją jest ukrywanie bądź oddywanie na przechowaniu różnych zasobów. To oczywiście ma związek na początku z zarządzeniami antyżydowskimi dotyczącymi posiadania przedmiotów wartościowych czy złota, ale także z plądrowaniem mieszkań przez Niemców w tym przedgettowym jeszcze okresie. I na przykład w 1939 roku Helena Szereszewska, która mieszkała na Narbutta 20 wtedy, pisze, że oni się zaczęli już wtedy rozglądać za Polakami, którzy przyjęliby na przechowanie nasze rzeczy. Tak robili wszyscy Żydzi. Marysia oddała swoje futro lokatorce naszego domu. Srebra stołowe zaniosła do swojej nauczycielki, perski dywan do drugiej nauczycielki i tak dalej. Wiele obrazów wyjętych z ram srebra, resztę dywanów przenieśliśmy do zaprzyjaźnionego sąsiada z pierwszego piętra. Czyli oddawanie właśnie rzeczy na przechowanie zaufanym. W sierpniu 1940 roku na przykład w Gazecie Żydowskiej pojawiają się ogłoszenia: meble, solidna rodzina aryjska przyjmie sypialnię, stołowy lub gabinet w przechowanie. I to oddawanie na przechowanie staje się absolutnie powszechne po tym ogłoszeniu zarządzenia Fischera 12 października 1940 roku. Po pierwsze z powodu ograniczeń, co do getta można wziąć, też ze względu na przykład na metraż zamienianych mieszkań, te zarządzenia niemieckie, ale też właśnie bojąc się losu gettowego. Tak te rzeczy zostawione na przechowanie po tamtej stronie mogły zapewnić przecież byt w getcie, czy też wtedy nie myślano, że będzie później, ale także później. I na przykład Franciszka Greenberg, lekarka, która się wyprowadza z Chłodnej 66, ona zostawia swoim sąsiadom żyrandol z zielonego brązu i jaworową szafę, która to szafa była pełna, napiszę, mojej córeczki sukienek, bielizny, kryształów i różnych drogocennych drobiazgów. I po wyjściu z getta w 1943 roku te różne drobiazgi i te ubrania pozwolą jej się ukrywać po stronie aryjskiej. W innych relacji Liliany Cukier, ona pochodziła z Kalisza i razem z rodziną trafiają do Warszawy w 1940 roku i oni oddają przed pójściem do getta znajomemu panu Wendeckiemu srebra. I te srebra też sprzedadzą później w 1943 roku i to umożliwi im przetrwanie. Oczywiście znamy z relacji, wspomnień takie przypadki, kiedy okazywało się, że sąsiedzi to dobra przywłaszczyli. Znamy też z relacji wspomnień nawet tych, którzy nie muszą się do getta przenieść, bo mieszkają na terenie określonym właśnie później jako dzielnica zamknięta, ale oni z kolei spieniężają, co się da przed tym zamknięciem getta. I to też są takie wspomnienia Aleksandra Wargona. Jego ojciec Mendel prowadził hurtownię z artykułami papierniczymi i tuż przed zamknięciem getta gorączkowo
stara się sprzedać jak najwięcej towaru i zgromadzić w ten sposób zapasy gotówki oraz biżuterii. Wiadomo, że na przykład chowano to albo zakopywano w różnych miejscach. To szczególnie chodzi o różne rzeczy wartościowe. I tak jak już było mówione, ten okres od ogłoszenia zarządzenia Fischera do zamknięcia getta to jest okres paniki, chaosu, wyzwań logistycznych. Właśnie zwłaszcza dla tych, którzy mieszkali poza wyznaczonym obszarem, tam muszą znaleźć mieszkanie, zamienić mieszkanie, przeprowadzić się, zorganizować transport i tak dalej. Te wszystkie problemy są tutaj doskonale znane. Też w wielu relacjach mamy do czynienia z obrazami tłumów próbujących przenieść w jakikolwiek sposób swój dobytek. I tak już też było wspominane, na chaos potęgowały zmiany granic getta, które dokonują się też w tym okresie. Znaczy jedna ulica się okazuje się, że jest wyłączona, co mówił Jacek Lodziak, przytaczał cytat z Ringelbluma o rodzinie, która się przynosiła 7 razy. Też w archiwum Ringelbluma mamy taką relację kobiety, którą znamy tylko z inicjału jako pani K. Ona najpierw biega gorączkowo po domach, piętrach, mieszkaniach, po tygodniu udaje się znaleźć jakiś lokal i się zamienić. Natomiast po 2 dniach okazuje się, że ta ulica nie będzie jednak w getcie i ona znowu musi szukać i to szukanie trwa prawie do końca. Ona w końcu dzień przed zamknięciem getta, czyli 15 listopada udaje się znaleźć nowy lokum, ale nie ma jak przewieźć rzeczy. Te rzeczy to było kilka skrzyń, walizek, łóżko, tapczan i meble kuchenne. Ceny za przewóz rzeczy skoczyły absolutnie do niebotycznych rozmiarów, więc ta pani się przeprowadza na wózku ręcznym na raty. I za każdym razem ona musi chodzić za tym wózkiem i pilnować rzeczy, bo cytuję, kradzieże panoszyły się wówczas jak jakaś epidemia. Działała pospiesznie, więc tylko walizki wnoszono od razu na górę, meble i skrzynie pozostały na razie aż do zakończenia przeprowadzki w bramie pod nadzorem córeczki. Jak traumatyczne jest to wydarzenie przeprowadzki, to świadczy chociażby fakt, że nawet po latach jest ono wspominane w jednej z relacji Lesza Foundation Jan Goliński, czyli Hans Gottheiner, który miał wtedy kilka lat i nie znał Warszawy, rodzina pochodziła z Sępolna Krajeńskiego, oni się przeprowadzili do Warszawy w 1940 roku i on po latach jest w stanie odtworzyć dokładnie trasę przeprowadzki z Freta na Nowolipie 7, którą odbył z rodzicami wiozącymi zresztą rzeczy na wózku. Natomiast też dla niektórych było to przedsięwzięcie absolutnie nie do udźwignięcia emocjonalnie. Halina Ludkiewicz z złożonej dla Yad Vashem relacji wspominała, że kiedy okazało się, że ich mieszkanie na Złotej 59 znajdzie się poza gettem, jej rodzice i siostra się absolutnie załamali. Nie byli w stanie zupełnie wykonać żadnego ruchu, więc ona się tym musiała zająć. I najlepsze, co mogła znaleźć, to był taki mały pokoik na ulicy Sosnowej z łazienką i toaletą na korytarzu. I wspominam, że przenosiliśmy to, co można było bez mebli, bez niczego, składane łóżko, jakaś kuchenka. I też emocjonalnie bardzo mocne było to opuszczanie dotychczasowego domu. To dotyczyło zresztą nie tylko Żydów, ale też Polaków, którzy mieszkali. Jest bardzo mało relacji o tym opuszczaniu terenu późniejszej dzielnicy zamkniętej, relacji polskich, ale czasami takie okruchy się daje znaleźć, na przykład w relacji Lucjana Gurmana. On się przeprowadza z Zakroczymskiej 35 na Gęsią 49 i spotyka się z tym właścicielem mieszkania, z polskim właścicielem tego mieszkania na tej Gęsiej. Ten właściciel musi się zamienić, ale on traktuje tę sytuację de facto jako sytuację wynajęcia swojego mieszkania. Bardzo mu zależy, żeby nowi lokatorzy odpowiednio dbali o to mieszkanie. I Gurman też wspomniał, że dopóki getto nie zostało ostatecznie zamknięte, ten właściciel przychodził i sprawdzał, czy wszystko jest w porządku, czy faktycznie ci nowi lokatorzy zachowują czystość i to mieszkanie, o to mieszkanie dbają. Natomiast inny wymiar takiej sytuacji znaleźć można między innymi w zapiskach Jakuba Hochberga, które niedawno ukazały się nakładem Stowarzyszenia Centrum Badań nad Zagładą Żydów. I Hochberg razem z rodziną się wyprowadzali z Kowieńskiej 23 na Pradze na Chłodną 31. I on wspomina to tak: zebrałem kilku znajomych ludzi. Pomogli mi wszystko wynieść z mieszkania i piwnicy. Płacz, lament mojej matki, że musi się rozstać z sąsiadami. Mieszkała 30 lat w jednym domu. Strasznie rozpaczali sąsiedzi, gdy moja rodzina żegnała się ze znajomymi.
Gdy załadowano rzeczy na platformę, wyjechałem z bramy na ulicę, jeszcze władowałem trochę gratów i pojechaliśmy. To też jest taka dosyć nietypowa sytuacja, bo rodzina Hochbergu była jedyną rodziną żydowską w tej kamienicy na Kowieńskiej. Faktycznie oni się dosyć zżyli tam z tymi sąsiadami. I też obwieszczenie o utworzeniu getta i przeprowadzce wiele osób przyjmowało, tak jak rodzina Janiny Neuding, która po latach wspominała, że uważaliśmy, że nie ma innego wyjścia, że nie ma rady. Ale niektórzy jednak rozważali to pozostanie poza gettem. Oczywiście najczęściej dotyczyło to małżeństw mieszanych czy rodzin zasymilowanych, które się nie zarejestrowały w tych spisach Żydów, które przeprowadzali Niemcy, pierwszy spis w 1939 roku. Ważne też było posiadanie rozległych kontaktów z Polakami, tą taką sieć społeczną, która pomoże pozostać. Natomiast jakie to były dylematy, świadczy na przykład relacja o rodzinie Braun, która prowadziła przed wojną przedsiębiorstwo na Chorzej. Oni byli mocno zaprzyjaźnieni z polską rodziną Prasałków i Kazimierz Prasałek w złożonej po wojnie relacji wspominał tak. Gdy ogłoszono zarządzenie o utworzeniu getta, to różna była reakcja członków rodziny Braun, matki i obu sióstr. Matka była zdania, że tylko getto rozwiąże problem współżycia między Żydami a Polakami. Uniknie się w ten sposób możliwości prowokacji i konfliktów narodowościowych. Do chwili zakończenia wojny ten sposób życia w specjalnej żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej będzie korzystniejszy. Córka Sabina nie mieszała się w sedno sprawy, po prostu poszła z matką. Zosia właściwie nie chciała pójść do getta. Po pierwsze uważałem, że nie powinna tego robić, to samo mówiłem reszcie rodziny, a po wtóre jej matka nalegała, aby Zosia pozostała poza gettem w charakterze łącznika. I tak faktycznie ta druga córka, Zofia, ukrywa się dzięki pomocy Kazimierza Prasałka, zresztą potem zostaje jego żoną, jej siostra i matka zginęły. W innym przypadku, to jest przypadek Franciszki Tusk-Scheinwechslerowej. Ona przed pójściem do getta dostaje taką propozycję od swojej znajomej Marii Winnickiej, żeby zostawiła u niej pod opieką 5-letniego synka Wojtusia. Natomiast Franciszka nie chce się rozstać, nie decyduje się na rozstanie z synem, zabiera go do getta. Chociaż być może rozważa tę propozycję. Też próbowano się ratować w taki sposób, w kilku relacjach znajdujemy takie namowy, aby w ogóle wyjechać z miasta. Tam Maria Klimczuk to wspominała, że to jej siostra nalegała, żeby cała rodzina nie szła do getta, przeprowadziła się do którejś z miejscowości podwarszawskich, ale jej mąż nie chciał się zupełnie na to zgodzić. I wreszcie mamy do czynienia z tymi przypadkami, kiedy bardzo świadomie zostaje podjęta decyzja o niepójściu do getta i ukrywaniu się. Na przykład w przypadku małżeństw mieszanych, tak jak Ireny i Stanisława Molendów, Stanisław Molenda, który był Polakiem, ukrywał swoją żonę Żydówkę na strychu do 1944 roku w ich domu na Okęciu. Też to jest ważna była ta sieć sąsiedzka, sieć znajomych, to są przypadki znane z Żoliborza, jak na przykład rodzina Józefa i Niny Weinfeld-Jankowskiej, którzy mieszkali na ulicy Kochowskiego w czasie okupacji, sąsiedzi ich nie wydawali. Podobny przypadek, kiedy ta sieć właśnie znajomości pomaga przetrwać, to jest przypadek Racheli Zon, żony astronoma Włodzimierza Zona. Ona z córką, ponieważ Włodzimierz Zon akurat trafił do Oflagu, trafił do Murnau, i one mieszkają w mieszkaniu służbowym w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego w Alejach Ujazdowskich, kierowanym przez profesora Mikołaja Kamińskiego, i one tam mieszkają do 1941 roku, kiedy to też znajomy z uniwersytetu znajduje inną kryjówkę. Natomiast ta sieć społeczna to była ważna też nie tylko w przypadku małżeństw mieszanych, czy tych, którzy postanowili się właśnie ukrywać na powierzchni. Tutaj taki przypadek
z Pragi, Wolfa Zeligera. On nie poszedł do getta, on się ukrywa dzięki pomocy państwa Białosiewiczów i ich rodziny. Na Pradze wiadomo, kim on jest, że on jest Żydem. On pisze, że tam o różnych uszczypliwościach, że zaniedbywany Żyd, ale za każdym razem właśnie sąsiedzi znajomi, on też zresztą ma fałszywe dokumenty, się za nim wstawiają, on przeżył wojnę. Inni z kolei, to już wspominałam, to jest ta strategia wyprowadzania się w ogóle z Warszawy. W przypadku adwokata Henryka Kona, on razem z córką i synem jesienią 40 roku, kiedy gruchnęła wieść o tym właśnie, że będzie getto i trzeba się do tego getta przeprowadzić, oni się wyprowadzają do Podkowy Leśnej, tam zresztą wynajmują dom od Niemca z pochodzenia nazwiskiem Mansfeld. I w tym ukrywaniu się tam pomaga im dozorca. Oni zostawili u dozorcy dawnego mieszkania na przechowanie swoje rzeczy i ten dozorca Jasiński pomaga im, sprzedaje rzeczy, dostarcza im pieniądze i tak dalej. Podkowa Leśna też była pierwszym adresem ukrywającego się Marcelego Handelsmana. Jego córka z kolei wyjechała do Brzozówki koło Wołomina. Ona też po latach wspominała, że nie mieli żadnego pomysłu, żeby iść do getta. To jest cytat. Natomiast z kolei Ludwika Oberlander wspominała, że matka absolutnie nie chciała iść do getta, bo się bała. One mieszkały na Mokotowie i tam się bały bardzo, że ktoś je rozpoznał tam, na tym Mokotowie, więc wynajmują pokój na Ulrychowie, gdzie przyjaciółka matki zresztą też załatwia im fałszywe papiery. Gospodyni wiedziała, że są Żydówkami, decyduje się właśnie na ukrywanie. Natomiast nie zawsze udawało się pozostać poza gettem, o czym świadczy historia Haliny i Mikołaja Perlów, którzy mieszkali przy ulicy Natolińskiej z córką Wandą Łapkiewicz. Perlowi nie idą do getta, ale ich córkę Wandę na skutek donosu sąsiedzkiego aresztują Niemcy. Ten donos się zachował, przytacza go Barbara Engelking w swojej książce Szanowny Panie Gestapo. Czy to możliwe, żeby nie nosiła opaski żydowskiej Perlowa, której mąż jest Żydem? Ona jest Żydówką wychrzczoną i córka, żona Aryjczyka Wanda Łapkiewicz. Mieszkają przy ulicy Natolińskiej 13, mieszkanie 4A. Wanda Łapkiewicz, córka tego Żyda, na którą jest to mieszkanie obecne, pracuje nawet i wkręciła się do fabryki, która wyrabia materiały suknowe z wełny na kartki. Przed wojną pracowała w firmie Tomaszowskich Jedwabiów w Warszawie. W mieszkaniu Wandy Łapkiewicz jest też jej krewny z Tomaszewskiej fabryki, czy też ukrywa się przed gettem. I na skutek tego donosu życzliwej, jak pisze w wspomnieniach Sabina Dłużniewska, która znała tę rodzinę, Niemcy przychodzą po Wandę, no to w tym momencie z rozpaczy jej matka podcięła sobie gardło brzytwą. Udało się tę matkę odratować, ciężko ranną wraz z mężem, one zostali wwiezieni do getta, Niemcy zrabowali całe ich mienie. Wanda też zresztą trafiła do getta, udaje się jej wydostać w 1942 roku, ona się ukrywa na początku w internacie na Kobiet dla Świętojańskiej, ale niestety tam na skutek różnych splotów okoliczności nachodzą ją szmalcownicy, ona postanawia popełnić samobójstwo, skakuje przez okno, udaje się ją uratować, zostaje przewieziona do szpitala. Po wyjściu z tego szpitala dalej się ukrywa, ale też nie jest w stanie już jakby tych trudów ukrywania się znieść i popełnia kolejną próbę samobójczą, tym razem udaną. Ten krótki przegląd tych różnych reakcji na utworzenie dzielnicy zamkniętej, na strategię przetrwania oczywiście nie wypełnia całego obrazu. Myślę, że na każdy z tych tematów tutaj poruszonych moglibyśmy oddzielny referat. Natomiast też chciałabym wrócić na zakończenie do tego momentu, jakim szokiem był ten 16 listopada. Tak? Znaczy to otwarcie tego nowego rozdziału Gehenny życia w getcie. Stock pisał, klamka zapadła, jesteśmy zamknięci. Kapłan z kolei, no to czego lękaliśmy się najbardziej nadeszło. Tak? I się okazuje, że ten strach się nie kończy. Ten strach się dopiero zaczyna. A to, co było wcześniej, było absolutnym preludium do tego, co będzie w getcie. I tak jak Justyna mówiła, no, nikt tego nie mógł przewidzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I przechodzimy w takim razie do pytań, jakie zostały zadane. Te pytania dotyczą głównie topografii getta i pewnie są kierowane przede wszystkim pod adresem Jacka Leociara, którego z nami dziś nie ma, ale myślę, że nasze koleżanki, które także gettem się zajmują, będą w stanie przynajmniej na część z nich odpowiedzieć, więc proszę Was, zgłaszajcie się, wyrywajcie do odpowiedzi, bo one nie są adresowane personalnie do kogokolwiek. Jaka jest różnica między małym a dużym gettem? Jaka była różnica między małym a dużym gettem w sensie warunków życia? Czy w małym getcie nie dokwaterowano rodzin? To jest jedno pytanie. Która z Was zechce na to odpowiedzieć? To może ja zacznę, a potem Agnieszka pewnie uzupełni. Rzeczywiście małe getto było... I może przy okazji, bo nie każdy ma w głowie i przed oczami mapę getta, gdybyś zechciała przybliżyć, co to było małe getto, a co to było duże getto, od tego zacznijmy. No tak, więc getto było podzielone na dwie części, właśnie małe i duże. Obie te części rozcinała na pół ulica Chłodna, która była wyłączona z getta. I małe getto to jest ta część od Chłodnej w dół do, powiedzmy, dzisiaj ronda ONZ, dobrze mówię, prawda? I rogu, i potem ulicy Prostej w stronę ulicy Żelaznej. I rzeczywiście jest to ten obszar, w którym mieszkają nieco bogatsi Żydzi, mieszka tam bardzo dużo lekarzy. W związku z tym jest takie przekonanie, że tam się żyło trochę lepiej, ponieważ rzeczywiście przeprowadzający się tam Żydzi albo ci, którzy już tam mieszkali, byli w lepszej sytuacji ekonomicznej, w lepszej sytuacji, mieli po prostu więcej zasobów, mieli może bardziej stałą pracę niż ci mieszkający w okolicach ulicy Stawek, Niskiej, Nowolipek i tych wszystkich innych stanowiących część dzielnicy północnej. Co do dokwaterowania ludzi, rozumiem, że chodzi cały czas o 40 rok. Tam również następują poszukiwanie mieszkań i często bywa tak, że do mieszkań już zajętych wprowadzają się znajomi albo rodziny, więc to też ma miejsce w tej części. Agnieszko, możesz coś uzupełnić? Nie, no, myślę, że... Ja mam w takim razie uzupełniające pytanie także dotyczące właśnie małego getta. Czy latem 1940 roku, przed zamknięciem murów getta, przed zamknięciem getta, miały miejsce transfery, przesiedlenia Żydów z tej części południowej, która stała się potem małym gettem, do części północnej? Czy na to potrafimy odpowiedzieć? Tak, oczywiście jest tak, że przed zamknięciem getta mamy do czynienia z wysiedleniem Żydów z różnych mieszkań w różnych częściach Warszawy albo zajmowaniem tych mieszkań przez Niemców na przykład, tak. W relacjach, wspomnieniach pojawiają się, to szczególnie też dotyczyło na przykład tych rodzin, które zamieszkiwały teren późniejszej dzielnicy niemieckiej w Warszawie. Tak? Pamiętajmy, że mamy do czynienia z podziałem miasta de facto na 3 dzielnice, tak? Niemiecką, polską i żydowską, czyli na przykład właśnie okolice Placu Zbawiciela czy Alei Ujazdowskiej, tak więc wyrzucani. I tak, oczywiście są też przypadki, tak, kiedy na przykład Żydzi są wyrzucani z tych mieszkań, albo przede wszystkim rabowane są te mieszkania. Tak? Znaczy to jest też dosyć powszechne w tym okresie, tak, że przychodzą Niemcy i rabują różne rzeczy z tych mieszkań, także z małego getta. Albo na przykład tak, no, rabowanie futer, rabowanie mebli, to jak najbardziej. Tak, w tym okresie nie ma jeszcze takich dużych ruchów mieszkaniowych, ale rzeczywiście w gazecie żydowskiej można znaleźć, już pojawiają się jakieś pojedyncze informacje o tym, że ktoś poszukuje pokoju za murem albo chce z kolei zamienić sklep, który ma w tym ograniczonym, wyznaczonym terenie na sklep, który by się znajdował w części polskiej. Więc
to się dopiero zaczyna w tym momencie. Natomiast jeszcze latem 40 roku do Warszawy dużą falą przesiedlają się m.in. Żydzi z Krakowa, którzy są z kolei zmuszeni do opuszczenia miasta. I jedną z lokalizacji, którą wybierają, to jest właśnie Warszawa. Pytanie następne jest chyba przede wszystkim do Justyny skierowane. Mówiłaś przede wszystkim o tym, jak getto było postrzegane przez elity. A czy można coś jeszcze powiedzieć o innych grupach? I czy we wspomnieniach jest widoczna nadzieja, że getto będzie bezpieczniejsze niż strona aryjska? To jest trudne pytanie, ponieważ dzienniki i relacje, które mamy, to są właśnie głównie świadectwa ludzi z wyższym wykształceniem, przyzwyczajonych do tego, że piszą, że mają jakąś refleksję na temat swojego życia. Nie twierdzę, że ci biedniejsi nie mają, ale niekoniecznie mają na to czas albo niekoniecznie są przyzwyczajeni do prowadzenia dzienników, więc moja odpowiedź będzie trochę taka spekulacyjna. Przede wszystkim większość tych najbiedniejszych Żydów już mieszka na terenie przyszłego getta. Rzeczywiście przeprowadzki na teren Muranowa czy też dzielnicy północnej dotyczą przede wszystkim tych bardziej bogatych Żydów, inteligencji, nie wiem, lekarzy, dziennikarzy, niekoniecznie tych warstw najbiedniejszych, poza Pragą oczywiście. To już jest jakby kwestia bardzo indywidualna i to, czy getto jest dla konkretnych osób źródłem lęku, czy źródłem nadziei na to, że sytuacja się poprawi, oczywiście zależy od osobistych doświadczeń z całego 40 roku, też posiadanych zasobów i ewentualnego martwienia się o to, jak je przewieźć. Oczywiście każdy się martwi o to, co ma, niezależnie od tego, czy to jest wielka biblioteka z 5000 książek, czy to jest, nie wiem, odrobina zapasu węgla na zimę. Wiadomo, że o każdy dobytek się dba. Więc no, nie umiem tak powiedzieć jakoś bardzo dokładnie i wprost, ani wskazać w tym momencie na żadną konkretną relację, która by trochę zmieniała to, o czym mówiłam wcześniej. Czy wydaje mi się, że mimo, że podawane przeze mnie przykłady odnoszą się do, no właśnie, powiedzmy, żydowskiej inteligencji, to były to jednak lęki dzielone przez wszystkich, bo kwestia znalezienia nowego mieszkania bądź też pokoju, albo też kwestia przyjęcia do swojego małego mieszkania sublokatora dla wszystkich była dużym wyzwaniem i wiązała się z dużymi utrudnieniami, z przemyśleniem tej nowej sytuacji, z jakimś dotarciem się między ludźmi, bo nie zawsze było tak, że przeprowadzali się do siebie znajomi albo rodziny. Poza tym ze znajomymi z rodzinami też nie zawsze łatwo się porozumieć w tak trudnej, nerwowej sytuacji, która tak naprawdę nie wiadomo, jak ostatecznie się skończy i do czego doprowadzi. Czyli jeśli chodzi o te wyobrażenia na temat getta, jak ono ma wyglądać, czym ma być, podawano jako punkt odniesienia podawano wyłącznie getto łódzkie, czy także odnoszono się do przykładów innych gett? Przewija się w relacjach, przewijają się pogłoski z getta łódzkiego, ale oczywiście pojawiają się też jakieś wzmianki o innych gettach, między innymi o getcie w Głownie, o tym pisze bardzo lakonicznie Ringelblum. On pisze, że rozmawiał z kimś, kto tam mieszkał przez 6 miesięcy, ale już nie podaje jakby szczegółów dokładnie, jak to życie wyglądało, także na pewno no, porównując swoją sytuację do sytuacji czy Żydów łódzkich, czy innych mieszkających w dystrykcie warszawskim, próbowano sobie wyobrazić, jak to może wyglądać. I te wyobrażenia no, też nigdy nie były jakoś tak bardzo dokładne. No, wydaje mi się, że interpretowano wszystkie informacje, które dochodzą do Żydów warszawskich, czy one są z getta, czy one są po prostu z gett okolicznych, czy są po prostu z miejscowości okolicznych, w których coś się nowego ewentualnie z Żydami działało. To wszystko stanowiło później jakąś pożywkę dla wyobraźni i właśnie te reakcje z jednej strony dzielą się na tych optymistów, o których pisał Stock, którzy do końca nie wierzą, że nie, no to jest jednak Warszawa, to jest przecież taki ogrom ludzi,
prawie półmilionowa społeczność, oni nie będą w stanie zorganizować tych przeprowadzek, no bo tak naprawdę gdzie mielibyśmy pójść. Po tych pesymistów, którzy, tak jak na przykład kapłan, od pierwszych dni wojny w swoim dzienniku każde kolejne wydarzenie interpretuje jako już to najgorsze z możliwych, prowadzących tylko i wyłącznie do kolejnych upokorzeń i ostatecznie do zagłady. Mamy jeszcze pytania, widzę, że to kwestia granic getta, alternatywnych planów, a także kwestia małego getta budzi zainteresowanie, więc mam 2 pytania, które zadam hurtem. W małym getcie pozostały enklawy, na przykład jak Dom Sierot Korczaka. Czy te enklawy były otoczone murem? A drugie pytanie, dlaczego ostatecznie Niemcy porzucili decyzję o założeniu getta na Pradze lub w innych miejscach na rzecz getta na Muranowie, czy w centrum Warszawy? To ja może odpowiem na to pytanie pierwsze. Znaczy w ogóle to jest, my mamy ten obraz tak getta otoczonego murem, natomiast to nie było tak do końca. Oczywiście te mury stawiano i ogrodzenia, tak, jeszcze przed gettem, natomiast tak naprawdę w wielu miejscach wykorzystywano mur budynków, gdzie na przykład stawiano po prostu płoty, tak, czy płoty drewniane, czy po prostu tak oznaczano ten teren. Już po zamknięciu getta część instytucji, która pozostała poza terenem getta, przenoszono do getta. To był na przykład kasus szpitala na Czystym, szpitala żydowskiego, tak, którego oddziały zostały przeniesione i rozlokowane w różnych miejscach getta już po zamknięciu getta. I też Dom Sierot Korczaka też się musiał przenieść, tak? Znaczy różne instytucje po prostu się przenosiły, one nie były ogrodzone na początku, one były oznaczane. To też pokazuje, także ta cała akcja tworzenia getta, to właśnie był proces, tak? Znaczy to nie jest tak, że zamknięto bramę, ale wszędzie był mur, tak? Który my znamy ze zdjęć czy fotografii, które wykonano później. Zresztą nie we wszystkich w ogóle miejscach był mur w Warszawie. To też na zdjęciach i fotografiach jest bardzo widoczne. Tak, ja tylko dodam, że w niektórych budynkach granicznych po prostu zamurowywano okna, te, które wychodziły już na teren poza gettem. A co do decyzji ostatecznej, czemu getto ma być w Śródmieściu, a nie na Pradze na przykład i Kole, to była decyzja, którą chyba z ciężkim sercem podjął Waldemar Szyn, który kierował tym Wydziałem Przesiedleń. Jemu bardzo zależało na przeniesieniu Żydów poza centrum, natomiast decyzja o tym, że getto jednak powstanie, która, tak jak mówił wcześniej Jacek Leociak, była wielokrotnie zatrzymywana, więc prace nad organizacją getta również były wstrzymywane, została podjęta na tyle późno, że według lekarzy z Wydziału Zdrowia Urzędu Szefa Dystryktu Warszawskiego było już za mało czasu, żeby tego typu ogromną migrację ludzi ze Śródmieścia właśnie na Koło i na Pragę wszczynać. W związku z tym, ponieważ to już był początek jesieni, zakładano, że to potrwa naprawdę kilka tygodni, dłużej niż ten pierwszy wyznaczony termin do przeprowadzek. Z tego też właśnie powodu uznano, że jednak getto będzie znajdowało się na Muranowie i przeprowadzi się do nich według statystyk 138 000 Żydów, zamiast wyprowadzać z Muranowa kolejne jakieś 250 tysięcy osób. Uznano po prostu, że tak będzie łatwiej i oczywiście tutaj koronnym argumentem było to, że jeżeli przeprowadzka i w ogóle tworzenie getta przesunie się na okres zimowy, to doprowadzi to do wybuchu wielkiej epidemii w Warszawie. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące getta na Pradze. Gdzieś tu pojawiła się informacja, że miało być na Grochowie. Dlaczego na Grochowie, a nie na Pradze Północ, skoro to osadnictwo żydowskie to właśnie Praga Północ? Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Żadne z raportów Wydziału Przesiedleń aż tak szczegółowo nie motywują, czemu właśnie ta, a nie inna przestrzeń. Na pewno na decyzję o lokalizacji getta poza jakby gęstością zaludnienia Żydów w konkretnych dzielnicach
Miało też kwestia organizacji życia samego miasta, kwestia nieodcinania z tak zwanej aryjskiej Warszawy jakichś głównych dróg, artylerii, które potem mogłyby być używane do, nie wiem, chociażby przemarszu wojsk czy różnych innych działań, o których myślano, że będą podejmowane w przyszłości. Mam jeszcze pytanie, na które prawdopodobnie nie mamy tutaj odpowiedzi w tym gronie, ale odczytam je, bo podnosi interesujące zagadnienie. Czy planowane jest przygotowanie mapy międzywojennego Muranowa pod kątem warstw ziemi, to znaczy na jakim poziomie poniżej trawników, chodników znajdują się pozostałości budynków czy piwnic Muranowa? To jest pewnie pytanie. Tak, to jest pewnie pytanie, to znaczy ono może być pytaniem do zespołu przygotowującego encyklopedię czy mapę getta, ale pewnie także pytaniem do powstającego Muzeum Getta Warszawskiego, prawda? Ja jako członkini tego zespołu Encyklopedii Getta powiem, że dziękuję za pomysł i myślę, że go rozważymy, bo to rzeczywiście jest bardzo ciekawe. Ja nie wiem, czy w tej chwili są możliwości techniczne, żeby tak georadarem wszystko, tak, no bo jednak mamy do czynienia z budynkami, tak, pod budynkami, być może takie możliwości techniczne są już albo się za chwilę pojawią. Natomiast wszystkich zainteresowanych topografią getta i informacjami o getcie chciałam też przy tej okazji zaprosić na stronę bazy Getta Warszawskiego i strony aryjskiej, czyli getto.pl. To jest projekt prowadzony przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów od wielu już lat. W tej chwili od tego roku mamy nową odsłonę bazy, między innymi rekordy w bazie dotyczące ludzi, miejsc i wydarzeń. Zostały wyposażone w mapy geolokalizacyjne i tam sobie można elegancko przesuwać, bo można na mapie googlowskiej została naniesiona ta Warszawa przedwojenna, tak, to znaczy jak wyglądało getto, granice getta, ale też cała Warszawa, można sobie to zmieniać i sobie patrzeć, jak na przykład nakłada się współczesna siatka ulic na przedwojenną siatkę ulic, gdzie był jaki dom, oraz oczywiście szukać informacji o tych, którzy w getcie byli albo ukrywali się poza gettem. Ja może jeden pomysł podsunę, jeśli miałby się okazać przydatny obu zespołom zajmującym się gettem, mianowicie Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w związku z planami objęcia terenu byłego getta nadzorem konserwatorskim przygotował dosyć obszerny raport na temat topografii i granic getta warszawskiego, między innymi z mapą tych granic i także geolokalizacyjnym systemem, ale w tym raporcie są też informacje o badaniach archeologicznych, wycinkowych badaniach archeologicznych, jakie przy różnych okazjach były wykonywane. Na przykład takie badania były prowadzone, chyba to pewnie największą skalę, w związku z budową Muzeum Polin na tym miejscu. Więc być może raporty, wyniki z tych badań byłyby materiałem przydatnym do wykorzystania w waszych pracach i być może dawałyby chociaż cząstkową odpowiedź na to pytanie, jakie tu nam zostało, cząstkową, wycinkową odpowiedź na pytanie, jakie nam zostało zadane. Odpowiem jeszcze na pytanie techniczne, jakie się pojawiło, bo to pewnie będzie interesowało wszystkich naszych widzów. Pytanie, czy będzie publikacja lub nagranie po naszej konferencji? Tak, będzie publikacja, a jeżeli chodzi o nagranie, to będzie ono dostępne przez 7 dni od dzisiejszego streamingu konferencji, a później po opatrzeniu nagrań napisami, transkrypcją tego, co mówimy, będzie udostępnione na stronie internetowej konferencji i na YouTubie. Spojrzę jeszcze, czy w międzyczasie nie napłynęły nowe pytania, ale ich nie widzę, więc na koniec pytanie do was, czy chciałybyście jeszcze coś dodać, uzupełnić bądź powiedzieć od siebie? Może coś wam jeszcze przyszło do głowy? Jeśli nie, to dziękuję bardzo naszym referentkom i referentowi. Dziękuję naszym widzom i zapraszam Państwa na drugą część konferencji, drugi panel o godzinie 13. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia.
zacznie swoim wystąpieniem pani Marta Janczewska i jej referat zatytułowany jest o nielicznych Polakach, którzy poszli do getta. Pani Marta Janczewska jest historyczką literatury, pracującą w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Ukończyła Wydział Polonistyki, gdzie przygotowała pracę Pisanie jako forma istnienia na podstawie literatury dokumentu osobistego warszawskiego getta, a także ukończyła Szkołę Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą doświadczeniu śmierci w warszawskim getcie. Pani Marta Janczewska jest współautorką, współredaktorką razem z panem Jackiem Leociakiem publikacji antologii tekstów z archiwum Ringelbluma, która ukazała się w serii wydawanej przez Bibliotekę Narodową. Oddaję w takim razie zoomowe pole pani do wystąpienia. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie. Chciałam odnieść się do tytułu mojego wystąpienia o nielicznych Polakach, którzy poszli do getta. Tak jak Państwo oczywiście czują, Polacy w tytule tego wystąpienia, trzeba ich rozumieć jako kategorię etniczną, nie kategorię obywatelską, a więc o nieżydowskich Polakach, którzy poszli do getta. Będzie tutaj kilka słów. Ważnym aspektem opisu stosunków polsko-żydowskich pod okupacją niemiecką byłoby nakreślenie wzajemnych odniesień między Polakami a Żydami w gettach, w tym w getcie warszawskim, największym getcie okupowanej Europy. Koniecznym według mnie byłoby nakreślenie typologii ról społecznych i zawodów, które umożliwiły Polakom pobyt w warszawskim getcie, począwszy od sytuacji pozwalających na pobyt oficjalny, takich sytuacji jak na przykład urzędnik czy granatowy policjant, po pobyt nielegalny, na przykład szmuglerzy czy osoby niosące różnorodną pomoc. Zarówno tych, którzy bywali w getcie okresowo, jak i tych nielicznych, którzy przebywali w getcie na stałe. Tak sporządzony rejestr stałby się swoistą makietą do nakreślenia spektrum kontaktów polsko-żydowskich, zarówno ekonomicznych, jak i rodzinnych, towarzyskich, urzędowych, może jeszcze jakichś innych, co pozwoliłoby opisać, w jaki sposób i z jaką częstotliwością kształtowały się stosunki polsko-żydowskie w obrębie największego getta okupowanej Europy. Dzisiejsze spotkanie traktuję jako okazję do przybliżenia jednego tylko aspektu tego zagadnienia, a mianowicie powiedzenia o tych Polakach, którzy dobrowolnie poszli do warszawskiego getta, by tam zamieszkać ze swoimi najbliższymi, skazanymi na podstawie ustaw rasowych na pobyt w getcie. I od razu podkreślam, że mowa o przypadkach jednostkowych, tym bardziej zasługujących na przypomnienie i na tych kilka słów, które będą właściwie rodzajem hołdu dla tych osób. Klara Mirska, która po wojnie przyjmowała zeznanie od jednej z takich Polek, napisała: świadek Paplicka obracała się wśród Żydów i przylgnęła do nich. I właśnie o tych, co przylgnęli do Żydów, kilka słów. I od razu też muszę zaznaczyć jeszcze wstępne uwagi, że ten opis właśnie ma charakter właśnie deskryptywny, bardziej taki niż analityczny, no ale na tym etapie badań tak to wygląda. Utworzenie getta w Warszawie było ukoronowaniem procesu izolacji ludności żydowskiej od ludności polskiej, który trwał niemal od pierwszych dni okupacji. Kolejnymi krokami w tym procesie były dyskryminujące zapisy prawne, oznaczenie Żydów stygmatyzującymi opaskami, ograniczenia możliwości poruszania się, osiedlania i w końcu całkowita izolacja fizyczna za murami getta. Mimo że wysiłki Niemców przyniosły zamierzony efekt, to jednak przez cały czas istnienia getta kontakty Polaków i Żydów miały miejsce. Oficjalne zamieszkanie na terenie dzielnicy żydowskiej było Polakom zabronione. W momencie utworzenia getta wszyscy nieżydowscy mieszkańcy musieli opuścić dzielnicę, a nielicznych opornych, którzy nie chcieli tego uczynić, to były prawdopodobnie jednostkowe przypadki, policja granatowa zmuszała perswazją, a jeśli ta nie dawała rezultatów, to siłą. Aby oficjalnie zamieszkać na terenie dzielnicy żydowskiej, czy w ogóle znajdować się tam, właściwie bardziej znajdować się tam, wymagane było specjalne pozwolenie wystawiane przez urząd szefa dystryktu. Właśnie w takie przepustki były, w takie pozwolenia byli zaopatrywani wszyscy urzędnicy
którzy na terenie getta bądź to pracowali, bądź przebywali z jakąś misją, na przykład, nie wiem, poborcy podatkowi. W raportach władz dystryktu można znaleźć informację, że w listopadzie 1940 roku Aryjczykom wydano 5000 przepustek, a Żydom 400. Później liczbę przepustek znacznie ograniczano. Od marca 1941 roku przepustki wystawiała Transferstelle. W przypadku Polaków były to przepustki czasowe, jednorazowe bądź na czas nieokreślony. Wystawiane były na prośbę zainteresowanych i mogły być w każdej chwili cofnięte, właściwie bez uzasadnienia. Zachował się jeden z takich dokumentów, dotyczyła cofnięcia tej przepustki Władysławy Radzkiej, zamieszkałej przy rodzinie Eisenbergów przy ulicy Mariańskiej 11. Na mocy decyzji komisarza Auerswalda musiała zdać przepustkę, opuścić getto do 12 marca 1942 roku. Właściwie bez uzasadnienia było to cofnięcie. Przebywanie na terenie getta bez przepustki, zwłaszcza na stałe, wiązało się dla Polaka z niebezpieczeństwem denuncjacji, choć oczywiście ta denuncjacja nie groziła takimi konsekwencjami jak przebywanie Żyda poza gettem. O Lucynie Zawistowskiej, mieszkającej z żydowską rodziną w getcie, czytamy. Cała okolica wiedziała, że jest Aryjką, ale znali ją jako szlachetnego człowieka, to też nie robili żadnych przykrości. Ostatecznie w maju 1942 roku Zawistowska została zadenuncjowana przez żydowskiego sąsiada i zatrzymana przez policję granatową. Została wypuszczona po wykupieniu się łapówką. Jeśli chodzi o służące Polki, mogły przebywać legalnie na terenie getta pod warunkiem, że pracodawcy uzyskali zezwolenie na zatrudnienie służby aryjskiej i do końca października 1940 roku mogli się starać o takie pozwolenie. W przypadku, gdy uzyskali to pozwolenie, musieli zgłosić także swoją pracownicę w niemieckim urzędzie pracy w Arbeitsamcie. Polaka czy Polkę, którzy zdecydowali się na zamieszkanie na terenie getta, musiała łączyć silna więź z żydowską społecznością. W naturalny sposób mowa o współmałżonkach żydowskich partnerów, jak już wspominałam dwukrotnie, polskiej służbie w żydowskich domach. Jeśli chodzi o mieszane małżeństwa, to mimo, że w generalnym gubernatorstwie nie było przymusu rozwodu z żydowskim współmałżonkiem, to władze niemieckie wobec zapytań w czasie przesiedlenia do getta sugerowały rozwód. I tak, jeśli takie mieszane małżeństwo zgłaszało się z takim problemem oficjalnie, to właśnie Urząd Niemiecki tak ten problem rozwiązywał, że nakazywał rozwód i pozostanie każdego z współmałżonków po dwóch stronach dzielnicy. I trzeba przyznać, że akurat takie postępowanie, zostanie tego jednego z małżonków po stronie tak zwanej aryjskiej było zdecydowanie racjonalniejsze, chociaż o tym prawdopodobnie do końca nie wiedzieli jeszcze zainteresowani. Pozostały po stronie aryjskiej współmałżonek miał większe szanse na pomoc uwięzionemu w getcie, mógł być tym zapleczem, mógł dać schronienie i tak dalej. Takich przypadków w literaturze odnotowujemy, no, zdarzają się, tak, nie powiem, że dużo, ale zdarzają się. Przypadek podam jeden, profesora Mieczysława Centerszpera, który rozwiódł się formalnie z żoną, ona została po aryjskiej stronie, a następnie po opuszczeniu getta przez Centerszpera ukrywała eks-męża. Zresztą został zadenuncjowany przez Polaka i rozstrzelany, a żona wysłana do obozu koncentracyjnego. Żona została tak łagodnie potraktowana, bo była Niemką, to nie wspomniałam, tak, ona była Reichsdeutschką, więc dlatego tylko obóz. Pójście wspólne do getta mieszanych małżeństw zdarzało się z tego powodu bardzo rzadko. Chociaż Ringelblum wspomina o takim przypadku, gdy żona Aryjka przeprowadziła się wraz z żydowskim mężem do getta, a nawet aktywnie działała w komitecie domowym przy ulicy Świętojerskiej 32. Jeśli jednak mówić o jakiejś liczniejszej grupie Polaków, czy raczej Polek, która zdecydowała się na towarzyszenie swoim żydowskim bliskim w getcie, to chciałam wyróżnić polskie służące, które pracowały w rodzinach żydowskich. Jeśli mówię o grupie, to ciągle są to oczywiście pojedyncze przypadki, ale na tyle wyraźne, że właśnie o pewnej grupie można mówić, choć na pewno nie o tendencji.
Zauważył to sam Emanuel Ringelblum, który pisał w opracowaniu Stosunki polsko-żydowskie o tej grupie społecznej. Ringelblum zauważa dwie skrajne postawy wśród służby chrześcijańskiej. Jedna, wykorzystanie przez polskich służących przewagi, jaką dostawali w wyniku niemieckiego ustawodawstwa jako Aryjczycy. Ringelblum pisał: niektórzy mają wiele kłopotów ze służącymi chrześcijankami. Nie można im wymówić bez zgody Arbeitsamtu, więc robią one co chcą. Były wypadki, że ubierały się w odzież swych gospodyń. Koniec cytatu. Przykładów, kiedy polska służba wykorzystuje swoją pozycję, są właściwie dziesiątki w literaturze. Dość wspomnieć, nie wiem, pierwsze z brzegu, służącą Hartglassu, która rozpoczęła szantażowanie swoich gospodarzy, czy bohaterkę reportażu Służąca szpiegiem, zachowanego w archiwum Ringelbluma. Ta wymieniona służąca, nieznana z imienia i nazwiska, doniosła na pracodawców na Gestapo i przejęła ich mieszkanie. Ringelblum pisał dalej. Wykorzystywały sytuację, że Żyd nie ma żadnych praw i nie ma racji w sporach z Aryjczykami i przed opuszczeniem pracy wysunęły szereg wygórowanych żądań. Typowym było żądanie wynagrodzenia za pół roku i więcej, żądanie części garderoby chlebodawców, części prowiantu, opału. Nolens volens Żyd musiał zadośćuczynić wszystkim żądaniom, o ile nie chciał mieć interwencji pierwszego lepszego przechodzącego gestapowca czy innego umundurowanego. Niektóre służące, zwłaszcza te, które przyjaźniły się z donosicielami, gestapowcami czy z podobnymi typami, sprowadzały wielokrotnie nieszczęścia na swoich żydowskich gospodarzy, informując Niemców o ukrytych towarach, kosztownościach itd. Koniec cytatu. I właśnie opisu takiego rewanżu czy zemsty na pracodawcy no, bardzo często spotykamy w literaturze przedmiotu i to tym bardziej na wydobycie zasługują te, które postawę zupełnie inną prezentowały. Oczywiście jest wiele przykładów sytuacji, gdy nawet gdy wojna, choć rozdzieliła pracownika i pracodawcę żydowskiego, to pozostawali oni w dobrych stosunkach. Zawsze tutaj no tak mnie porusza fakt, że jednym z ostatnich tekstów Janusza Korczaka, który oprócz pamiętnika, no, który prowadził do końca, ale jednym z takich większych tekstów, które napisał chyba w marcu 1942 roku, to było wspomnienie pośmiertne Wosi Wolańskiej, wieloletniej praczki domu sierot i dobrego ducha sierocińca, powierniczki dziecięcych sekretów. Została po aryjskiej stronie w momencie utworzenia getta, ale na wieść o jej śmierci Korczak to wspomnienie napisał, będąc już w getcie od dawna. Ale wracając właśnie do głównego tematu, czyli do polskich służących czy pracowników, których przyjacielskie, rodzinne kontakty przetrwały mimo wojennych okoliczności niemieckiego ustawodawstwa, choć gdyby z definicji relacja pracodawcy i pracownika jest trudna. Wyjątkowo dochodziło do sytuacji, że ten związek był tak silny, że nie rozerwało go nawet rozporządzenie o utworzeniu getta. Henryk Bryskier, jeden z pamiętnikarzy warszawskiego getta, pisał o pewnej prawidłowości, że najdłużej na terenie getta pozostali dozorcy domowi i służba domowa w starszym wieku, która zadeklarowała gotowość pozostania u swoich chlebodawców. Chciałam przedstawić taką listę polskich służących, które ze swoimi pracodawcami poszły do getta. Listę na pewno niepełną. W wielu przypadkach ustalenie tożsamości tych kobiet jest niemożliwe, bo to są ludzie, którzy funkcjonują bez nazwiska. Kobiety, które funkcjonują przez całe lata bez nazwiska, jako Marysie, jako Antosie i w ten sposób zostają zapisane w dokumentach. Czasami ta ich tożsamość jest tak zupełnie zatarta, że nie zachowuje się nawet imię, a znane są tylko przez nazwisko pracodawcy. Więc to krótka lista tych Polek. Marianna Cebulska, urodzona 1891, niepiśmienna. Była służącą w rodzinie Eisenbergów. Po obwieszczeniu o utworzeniu getta przeprowadziła się razem z rodziną pracodawców ze Złotej nad Smoczą. Do jej obowiązków należało zajmowanie się dzieckiem pracodawców, Tereską, urodzoną w 1940 roku. Ponieważ rodzina była zamożna, Cebulska wspomina pobyt w getcie aż do czasu akcji eksterminacyjnej latem 1942 roku jako względnie spokojny i syty. Sytuacja zmieniła się w czasie akcji eksterminacyjnej. Cebulska dwukrotnie wraz z całą rodziną była łapana i prowadzona na Unschlagplatz, ale udawało jej się wykupić. Eisenbergowie zdecydowali w sierpniu 1942, że przejdą na stronę aryjską. Jako pierwsza na drugą stronę muru została wysłana Cebulska z Tereską, zaopatrzona w sumę 15 000 złotych.
Rodzice, którzy mieli dołączyć do nich, stali się ofiarami selekcji i wkrótce stracili życie w Treblince. Odtąd rozpoczęła się tułaczka Cebulskiej. Ciągłe zmiany miejsca zamieszkania z powodu semickich rysów dziewczynki, którą opiekunka podawała za własną wnuczkę. Wspominała po wojnie: dziecka nie zostawiałam samego, chciałam je ciągle mieć pod swoją opieką. Kiedy skończyły się pieniądze Eisenbergów, Cebulska wyprzedała swoje rzeczy, zatrudniła się jako praczka, by utrzymać siebie i dziecko. Po wojnie sama podupadła na zdrowiu, postanowiła oddać Tereskę do Komitetu Żydowskiego. Do katolickiego zakładu nie chciałam oddać, dlatego że to było dziecko żydowskie, pisała. I kończąc swoją relację dodawała: wiele mam boleści, że moi państwo tak źle skończyli. Stefania Ostrowska pochodziła z okolic Tłuszcza i jako młoda dziewczyna wstąpiła na służbę do rodziny Glikson, gdzie służyła przez wiele lat. W czasie okupacji przeniosła się razem z całą rodziną do getta. Wielokrotnie przechodziła na stronę aryjską po żywność dla swoich pracodawców. Gdy sytuacja w getcie się pogarszała, Ostrowska wywiozła z Warszawy dziecko Gliksonów. W czasie akcji deportacyjnej przekradała się kilkukrotnie do getta, namawiając pracodawców do opuszczenia dzielnicy, po czym pomogła im opuścić getto i ukrywała ich w wynajętym mieszkaniu. Razem ze swoim narzeczonym, akurat Stefania Ostrowska była dość młodą kobietą, pomogli także w ucieczce z obozów poniatowej rodzinie Gliksonów. Janina Paplicka pracowała w Łodzi jako służąca w hasyckiej rodzinie Aronsonów. Wraz z nimi po wysiedleniu z Łodzi pod koniec 1939 roku tułała się po różnych miejscowościach. Ostatecznie Aronsonowie z Paplicką osiedli w warszawskim getcie. Paplicka wychodziła regularnie 2 razy w tygodniu z getta po żywność, którą Aronsonowie sprzedawali w getcie, w ten sposób się utrzymując. Jak pisała Paplicka po wojnie, w czasie akcji: ja chciałam razem z dziećmi Aronsonów wyjść z getta, ale już było za późno. Nie mogłam ich wyciągnąć i postanowiłam dalej dzielić ich losy w getcie. To dzielenie losu należy rozumieć dosłownie. Paplicka była wypędzona na Umschlagplatz i cudem uniknęła wywózki. Razem z pracodawcami zatrudniła się w szopie szczotkarzy. Ostatecznie wraz z całą 20-osobową rodziną Aronsonów opuściła getto, gdy rodzina otrzymała papiery Paragwaju upoważniające do wyjazdu z getta. Także Paplicka dostała na swoje nazwisko taki dokument, który oddała kuzynce Aronsonów, po którą specjalnie pojechała do Końskich. Póki rodzina była na Pawiaku, Janina posyłała im żywność. Ostatecznie cała rodzina zginęła w aferze Hotelu Polskiego. Jednocześnie ukrywała Paplicka w wynajętym mieszkaniu kilku innych Żydów. Klara Mirska po wojnie właśnie o Paplickiej napisała: świadek Paplicka była służącą w żydowskiej rodzinie, obracała się wśród Żydów i przylgnęła do nich. Lucyna Zawistowska pracowała przez 16 lat w rodzinie żydowskiej. Gdy rodzina przeniosła się do getta, Zawistowska opuściła ją, ale po jakimś czasie powróciła, dowiadując się, że jej chlebodawczyni jest chora. Przebywała z nami, poruszając się swobodnie z opaską, z gwiazdą syjodu na ramieniu. Cała okolica wiedziała, że jest Aryjką. No ale właśnie to jest ten przypadek, gdy została zadenuncjowana, że bez przepustki jest na terenie getta i ostatecznie w maju 1942 roku zdecydowała się na wyjście z getta. Zofia Makar, urodzona w 1903, od 1934 roku zatrudniona jako opiekunka dziecka Artura Zweibauma przy ulicy Madalińskiego, przeniosła się z całą rodziną do getta na Nowolipki i pozostała tam do lata 1942. Regularnie przychodziła do getta, odwiedzając pracodawców i przynosząc listy już w czasie akcji i po niej. W marcu 1943 wyprowadziła z getta brata pracodawcy. Dalej Władysława Radzka, mieszkająca przy rodzinie Eisenbergów na Mariańskiej, Władka, służąca Bermanów. Gdy rozpoczęła się akcja lipcowa, odmówiła przejścia na stronę aryjską i przepadła w czasie jednej z selekcji. Została wywieziona do Treblinki. Bermanowi nie udało się wykupić jej z Umschlagplacu. Marysia, służąca cukierów, prosta, niepiśmienna chłopka, miała bardziej żydowski wygląd, jak pisała Liliana Cukier, bardziej żydowski wygląd niż cukierowie. Dobrowolnie zamieszkała z nimi w getcie i później wyprowadziła z getta i ukrywała Lilianę Cukier. Nieznanego nazwiska służąca radcy Rady Żydowskiej Barucha Rosenthala przez 20 lat wiernej służby, po 20 latach wiernej służby poszła ze swoją panią dobrowolnie na Umschlagplatz i pojechała do Treblinki. To jest przykład, który podaje Ringelblum. Nieznanego nazwiska służąca inżynierowej Lichtenbaum. Halina Szereszewska cytuje ją, tą nieznanego z imienia Polkę, która mówiła: za skarby świata
nie odejdę od niej, mówiła o swojej pracodawczyni. Dalej, Gienia służąca Szereszewskich, Zocha służąca Birnbaumów. Mało o nich wiemy, to są właśnie takie anonimowe dość osoby. To jest taka pobieżna lista i kilka słów na ten temat jeszcze. Można powiedzieć o 2 scenariuszach życia polskiej służącej w getcie. Jeden to całkowite wejście w żydowski los. Liczne przykłady powyżej to ilustrowały. Nie tylko zamieszkanie w getcie, ale i dzielenie innych etapów tego życia. Noszenie opaski, praca w szopie, unikanie selekcji, ukrywanie się, aż do podzielenia losu w komorze gazowej. I drugi scenariusz, wykorzystanie swojego potencjału jako ratowniczki, potencjału pomocy. I często te 2 scenariusze zresztą można rozpoznać w jednej biografii. Stereotypowe podejście każe odczytywać decyzję Polki o pójściu do getta nie tylko jako wyraz przywiązania do swojej żydowskiej rodziny, ale także jako wyraz pewnej życiowej niezaradności czy bezwładności. Mowa wszak o starszych kobietach, najczęściej bez własnej rodziny, bez wykształcenia, żyjących często kilkanaście czy wręcz kilkadziesiąt lat przy rodzinie żydowskiej w jej cieniu. I trzeba podkreślić, że ten stereotyp nie znajduje żadnego potwierdzenia w konkretnym materiale badawczym, bo służące Polki w chwili próby, w chwili niebezpieczeństwa biorą sprawy w swoje ręce i stają się najczęściej motorem zmian w rodzinie czy punktem oparcia i pomocą. Jednym z tych najważniejszych ogniwów w sieci społecznej. Na marginesie oczywiście dodam, że ta cała rzesza polskich opiekunek czy służących, które zostały po aryjskiej stronie, ciągle miały kontakt z żydowskimi pracodawcami. Nierzadko były to jedyne osoby, do których udawali się oni po pomoc, wykradając się z getta. Te polskie przedwojenne służące czy opiekunki zabierały z getta dzieci żydowskich pracodawców i zapewniały im opiekę. Ringelblum pisał o tej grupie. Idealistów chroniących Żydów znajdujemy nie tylko wśród umęczonej, ukrzyżowanej inteligencji polskiej, ale też wśród najniższych warstw, wśród służby domowej. Służące te, traktowane w ciągu długich lat przez swoich chlebodawców jak członkowie rodziny, okazały dużo serca swym żydowskim gospodarzom. Ofiarność i poświęcenie tych prostych ludzi dosięgały wysokich wyżyn etycznych, przekraczały normalne ludzkie przywiązanie. Osoby te stały się nierealnymi, jakby zaczerpniętymi z powieści bohaterami. Dużo służących chrześcijańskich poszło do Treblinki razem z rodzinami swych gospodarzy zabranymi przez SS i Ukraińców. Wypływało to z przywiązania do rodziny, z którą współżyło się i cierpiało przez dziesięciolecia. Służące chciały dzielić dole i niedole swych gospodarzy, którym okazały przywiązanie poprzez grup, tak samo jak setki i tysiące rodziców żydowskich zwolnionych przez siepaczy hitlerowskich w czasie selekcji poszło dobrowolnie za swymi dziećmi na śmierć. Dużo serca i miłości bez granic okazały służące po aryjskiej stronie już na nowych posadach u chrześcijan. Stawały się łącznikiem między stroną aryjską a gettem. Takich historii słyszałem bardzo dużo, pisał Ringelblum. I dalej ostatnie zdanie. Najpiękniejsze powieści będzie można napisać z tej galerii bohaterstw Polaków, najszlachetniejszych idealistów, którzy nie ulękli się ani gruźb wroga, wyzierających z czerwonych plakatów, ani złowrogiej tempoty i głupoty faszystów i antysemitów polskich, którzy ratowanie Żydów kwalifikują jako czyn antynarodowy. Koniec cytatu Ringelbluma. Bardzo się cieszę, że tą właśnie zupełnie zapomnianą grupę i niepozorną miałam okazję dzisiaj Państwu przedstawić. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo i płynnie, ze względu na to, że goni nas czas, przechodzimy do wystąpienia drugiego prelegenta w tym panelu, którym jest pan profesor Szymon Rudnicki, emerytowany pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, autor licznych prac poświęconych nie tylko historii Żydów polskich z monumentalnym dziełem Żydzi w Parlamencie II Rzeczypospolitej, ale także historii ruchu narodowego i ruchu konserwatywnego polskiego. Panie profesorze, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Chronologicznie będziemy musieli się cofnąć do czasów przedwojennych. Chciałbym ukazać stanowisko wobec getta obozu nacjonalistów polskich. Z tym, były to różne organizacje w tym obozie narodowym, ale to, co ich łączyło, to był właśnie problem żydowski. Jednocześnie chcę zwrócić uwagę, że problem getta jest tylko wycinkiem ich stosunku do Żydów.
Na ogół przedstawiamy sobie getto jako obszar zamknięty, za murami, ale czasami był to po prostu obszar wyizolowany, bez murów, jak na przykład rewiry w Królestwie Polskim. Z czasem pojęcie to uległo rozszerzeniu i zaczęto słowem getto określać każde ograniczenie Żydów, poczynając od separacji Polaków od Żydów poprzez takie pojęcia jak getto terytorialne, getto ławkowe, targowe, transportowe, literackie. Potrzeby getoizacji na wszystkich polach życia społecznego uzasadniał Michał Pawlikowski, jeden z wybitnych publicystów tego obozu. W 1938 roku pisał, cytuję, przede wszystkim dążyć wszystkimi siłami do izolacji ludności żydowskiej od polskiej, aby przeciąć ciągły i destrukcyjny wpływ Żydów na psychikę polską. Zrywanie kontaktu towarzyskiego, kulturalnego, handlowego, społecznego, bojkot prasy żydowskiej, getto na uniwersytetach, na rynkach, w mieszkaniach jest pierwszym postulatem zdrowia moralnego narodu. Ta izolacja wpływów żydowskich powinna być przestrzegana na każdym kroku. W domu, w szkole, w sklepie, w kawiarni, na dancingu, w sporcie, w życiu i stowarzyszeniach zawodowych. Jednym słowem wszędzie tam. Budować wał odgradzający społeczeństwo polskie od tej kupy błota i brudu. Byłbym wdzięczny teraz za pokazanie plakatu ewentualnie o getcie, który z tego samego czasu pochodzi. Dobrze, poczekamy jak pan. Próby wyizolowania Żydów w okresie II Rzeczypospolitej nie wzięły się znikąd. Nie mamy czasu, by mówić o źródłach antysemityzmu, jego etapach w najnowszych dziejach Polski. Grzegorz Krzywiec opisał, jak narracja antysemicka ostatecznie wykształciła się w latach poprzedzających I wojnę światową. Jest kilka książek ukazujących rolę Kościoła w szerzeniu antysemityzmu. Wielu księży znajduje się w czołówce polskich antysemitów. Antysemityzm z peryferii życia społeczno-politycznego coraz bardziej stawał się problemem centralnym. Jak pisał złośliwie Ksawery Pruszyński, młodokonserwatywny publicysta i wybitny pisarz, cytuję, z biegiem lat to nie antysemityzm był częścią narodowego światopoglądu, a przeciwnie, narodowy światopogląd rozwinął się z antysemityzmu. Żyd stał się wszechobecny i wszechwinny. Coraz więcej zwolenników zdobyło stereotyp Żyda niebezpiecznego przez swoje metody działania, niemoralnego wyzyskiwacza dążącego do zniszczenia Polski. Obraz Żyda był tak tworzony, by wzbudzić odrazę moralną i estetyczną. Był to obraz, który Dariusz Stola nazwał spójną różnorodnością ohydy. Odczłowieczano Żydów, czego przykładem może być cytat z Falangi. Nalewki czeka dezynfekcja, podczas której całe domy, bloki i ulice trzeba będzie burzyć i wrzątku nie żałować, bo to wszystko brudne, zaplute, zarzydzone i parszywe. A jeśli te wszystkie czarne republikany, karaluchy, demokraty hałatowe i pluskwy zechcą rozleźć się po całej stolicy, należy nalewki otoczyć wysokim murem. Nie bez racji pisano, że przez Polskę idzie wielka, spiętrzona fala antysemityzmu. Antysemityzm rozlewa się coraz bardziej szerzej. Czołowy publicysta i ideolog obozu narodowo-radykalnego Jan Koroles konstatował z zadowoleniem, że antysemityzm w Polsce rozszerzył się w ciągu ostatnich lat z przerażającą dla Żydów prędkością. Polska znajduje się w czołówce w walce ze światowym żydowstwem, a w Polsce widzimy to radosne zjawisko, że coraz bardziej wyraźnie tworzą się dwa fronty. Front całego normalnego społeczeństwa polskiego i front żydowski, wspomagany przez Polaków będących kalekami moralnymi lub niestety nawet zdrajcami sprawy narodowej. Następowała, jak to określiła Joanna Kurczewska, monstrualizacja zagadnienia żydowskiego. Jeden z czołowych publicystów Stronnictwa Narodowego, Jędrzej Giertych, którego niektórzy widzieli jako następcę Dmowskiego, jako ideologa nacjonalizmu, pisał, że po zmuszeniu Żydów do emigracji pewna liczba Żydów przez jakiś przejściowy okres pozostanie w Polsce.
I cytuję: do Żydów tych zastosujemy wówczas w sposób jak najbardziej rygorystyczny zasadę zepchnięcia ich do getta. Wydawanie czasopism, książek w języku polskim zostanie im zakazane. Od wszelkiego wpływu na polskie życie kulturalne zostaną odsunięci. Wykonywanie zawodów takich jak adwokatura, medycyna, farmaceutyka, dziennikarstwo itd. Zostanie im zakazane lub dozwolone tylko w środowisku własnym. Z polskich szkół zostaną usunięci. O zasiadania na urzędach państwowych, samorządowych itd. Zostaną wyłączeni. Jak widać, jeszcze przed zmuszeniem Żydów do emigracji czekała ich całkowita izolacja. Od izolacji terytorialnej po tworzenie dzielnic żydowskich. Również prezes Stronnictwa Narodowego Kazimierz Kowalski mówił: getto nie jest celem ostatecznym, a tylko etapem. Czołową rolę w walce z Żydami odgrywała młodzież akademicka. Również na wyższych uczelniach stosunek do Żydów przyćmił wszystkie inne sprawy, w tym bolesne dla większości studentów sprawę opłat. W latach 30. nowy rok akademicki zaczynał się, jak to pisała Maria Dąbrowska, od manewrów jesiennych, czyli burt antysemickich. Z biegiem lat wystąpienia przybierały coraz ostrzejszy charakter. Na przykład w Lwowie ofiarami w wyniku tych manewrów w 1935 roku padło 60 studentów Żydów, których 15 wymagało leczenia szpitalnego. Na przełomie lat 38-39 w gmachu Uniwersytetu Lwowskiego zostało zamordowanych 3 Żydów. Na innych uczelniach nie było lepiej. Bojówkarze uznawali, że celu święta środki. Jak pisał Olgierd Szpakowski, jeżeli humanizm oddaje nas w niewolę żydowską, zapomni, że Żyd jest człowiekiem. Hasło numerus nullus zastąpiło hasło numerus clausus. Uczelnie polskie miały być Judenrein. Jednym z etapów walki o realizację tego hasła miało być wprowadzenie getta ławkowego. Szczególne nasilenie walki o wprowadzenie getta ławkowego nabrało rozpędu od roku akademickiego 35-36. Metody wprowadzenia opisał wiceminister oświaty Józef Ujejski. Cytuję: na jednym z nielegalnych wieców jesienią ubiegłego roku rzucone zostało hasło: gdy wam kto zacznie opowiadać, że kaset i nóż to nie szlachetna broń, to go od razu bijcie. Jakoś rozpowszechniły się jako coś normalnego napady i ciosy z tyłu. Rzucanie się grupowo na jednego, terroryzuje się władze akademickich urzędników. Świadomie kłamstwo stało się walką środkiem walki. Obok pałki, próbówki z gazem i żelaznym łomem. Metodą wymuszania realizacji swoich żądań na władzach akademickich stały się strajki studenckie i blokady gmachów, uczelni oraz domów akademickich. Rektorzy zawieszali zajęcia, na czym cierpiał ogół studentów. Jeszcze bardziej zorganizowało to tokstur. Władze akademickie zaczęły uginać się przed żądaniami studentów. Przodowała Politechnika Lwowska. Już 11 grudnia 1935 roku jej władze prowadziły getto ławkowe, dzieląc w salach wykładowych ławki na chrześcijańskie i żydowskie. 26 września minister oświaty Świętosławski zezwolił, by rektorzy wydali zarządzenia porządkowe w sprawie osobnych miejsc dla studentów Polaków i Żydów. W nowy rok akademicki uczelnie wstąpiły z oficjalnym podziałem miejsc. Niedługo po wprowadzeniu getta w akademiku w pismie studenckim pojawił się artykuł pod znamiennym tytułem „Getto to tylko pierwszy etap”. Artykuł kończy się stwierdzeniem: w Polsce nie ma miejsca dla Żydów. Wprowadzenie getta ławkowego młodzież narodowa słusznie oceniła jako swój wielki sukces. Narodowców to nie zaspokoiło, rozpoczęli walkę o całkowite usunięcie Żydów z uniwersytetu. Zaczęto wykluczać Żydów z organizacji studenckich. Zasada ta otrzymała nazwę paragrafu aryjskiego. Niektóre uchwały przewidywały paragraf aryjski aż do 3. pokolenia. Przyjął go również Związek Stowarzyszeń Asystentów Państwowych Szkół Akademickich. Należący dotychczas do tych organizacji Żydzi zostali natychmiast skreśleni z listy członków. W październiku 1937 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie
Związku Lekarzy Państwa Polskiego prowadziło paragraf aryjski. Zatem poszło rozdzielenie łóżek w szpitalach, zwalnianie z pracy Żydów ze szpitali chrześcijańskich. Usunięto Żydów ze Stowarzyszenia Architektów Polskich. Usunięcie z takiej organizacji utrudniało lub uniemożliwiało wykonywanie zawodu. Paragrafy aryjskie pojawiały się w statutach coraz liczniejszych organizacji. W 1939 roku w statucie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej Stowarzyszenia Urzędników Państwowych pojawił się paragraf, który mówił, że członkiem stowarzyszenia może być tylko osoba wyznania chrześcijańskiego. Pisano o zakazie korzystania przez Żydów z basenu w łódzkiej Inka. Częściowo udało się separację wprowadzić do handlu. Ja nie mówię o pikietowaniu sklepów i wypadkach przemocy fizycznej. Mowa o utrudnianiu lub uniemożliwianiu Żydom brania udziału w jarmarkach czy handlu na targowiskach. Przenoszono targi poza obręb miast, ponieważ w rynku były również sklepy żydowskie, oraz na soboty, kiedy Żydzi nie mogli handlować. Prawdopodobnie pierwszym, na który nie wpuszczono Żydów, był jarmark 9 marca 1936 roku w Lidzbarku. Prasa narodowa informowała, że nie tylko w miastach jarmarki odbywają się bez Żydów, ale na wiejskich jarmarkach już praktycznie ich nie ma. Podjęto walkę o podział miejskich rynków na część chrześcijańską i żydowską. W Kaliszu tak rozdzielono rynek. Przy straganach żydowskich wystawiano pikiety, które nie dopuszczały do nich polskich klienteli. Mało tego, Ministerstwo Przemysłu i Handlu wydało w kwietniu 1937 roku rozporządzenie o konieczności umieszczania na szyldach obok nazwy firmy pełnego nazwiska właściciela sklepu czy warsztatu, co przy szerzącym się antysemityzmie dotykało jedynie Żydów. W 1936 roku Stronnictwo Narodowe oficjalnie zaczęło walkę o getto terytorialne. Zapowiadano, że Żydom w miastach nie wolno będzie poza określonymi dzielnicami mieszkać, handlować, ani posiadać nieruchomości. Radni w Częstochowie wystąpili z wnioskiem wysiedlania Żydów z miast i okolic ze względu na jego religijny charakter. Podobną kampanię prowadzono w Brześciu nad Bugiem, tym razem uzasadniając to istnieniem twierdzy. 15 sierpnia 1938 roku stronnictwo wezwało, by Żydów wyprowadzić z pobliża świątyń i obiektów wojskowych. W Inowrocławiu Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości podjęło uchwałę o eksmisji Żydów, w wyniku czego, cytuję, w drodze naturalnej powstanie w Polsce pierwsze miejskie getto. W 1936 roku wystąpiono z projektem wprowadzenia na kolej osobnych wagonów dla Żydów. Kolejną akcją była walka w obronie polskich nazwisk. Namawiano ludzi, by składali pozwy do sądów na Żydów, którzy wybierali ich nazwiska. Żądano odsunięcia Żydów od służby wojskowej. Wszystko to odbywało się pod hasłem budowy państwa katolickiego narodu polskiego. A cytuję, istotną jedyną przeszkodą w realizacji tego hasła są Żydzi. Tak pisał cytowany już prezes stronnictwa Kazimierz Kowalski. Tradycja żądań usunięcia Żydów z kultury sięga przełomu wieków i nie zniknęła w II Rzeczypospolitej, a wręcz się nasiliła. Dam tylko jeden przykład śląskiego pisarza Wilhelma Szewczyka, który drukował w tym czasie w piśmie literackim ONR-u i pisał, że Żydzi stanowią największe niebezpieczeństwo w kulturze. Jest to dziedzina ważniejsza od handlu. I obóz narodowy oficjalnie żądał, by na każdej książce było powiedziane, czy była drukowana w drukarni żydowskiej, czy autor jest Żydem i tak dalej. Żydzi coraz bardziej żyli w poczuciu strachu i niepewności jutra. Dochodziło do tego zagrożenie fizyczne. Socjolog i dziennikarz Jakub Leszczyński na podstawie pracy między majem 1935 a sierpniem 1936 naliczył 1289 rannych i pobitych i dodawał, rzeczywista lista pobitych i rannych dochodzi do 3000. Według Ksawerego Pruszyńskiego, już cytowanego, statystyka policyjna dorocznych rozruchów antysemickich mówi, że stają się one coraz częstsze, coraz dłuższe w swym przebiegu, coraz więcej zostawiają ofiar i więcej ogarniają uczestników.
Nie było to zjawisko przypadkowe. Bardzo znany historyk Roman Wapiński zwrócił uwagę, że ważnym wyróżnikiem polskiego pokolenia ostatniej dekady II Rzeczypospolitej była znacznie wyższa obecność wśród jego przedstawicieli zwolenników obsesyjnego antysemityzmu, którego natężenie w Polsce w latach 30. nie miało swego wcześniejszego precedensu. Rzeczywiście lata 35-39 były okresem największego nasilenia antysemityzmu w dotychczasowej historii Polski i niewątpliwie wpłynęło na stosunek do Żydów podczas okupacji. W obliczu zbliżającej się okupacji Alfred Łaszowski, znany publicysta, też pisał, cytuję: nie potrzebujemy waszego patriotyzmu i zapowiadał: wyobrażają sobie Żydzi, że klęska Hitlera będzie automatyczną likwidacją antysemityzmu. Płonne i głupie nadzieje. Ta wojna was nie ocali. Rozwinięciem tej tezy był artykuł redakcyjny głównego organu Stronnictwa Narodowego Walki z sierpnia 1940 roku, napisany prawdopodobnie przez Stanisława Piaseckiego, przed wojną twórcy i redaktora prosto z mostu, konkurenta Wiadomości Literackich. Pisał: Żydzi prowadzą walkę z hitleryzmem na własny rachunek. My walczymy z Niemcami w imię Polski. Walka żydowsko-niemiecka nas nie obchodzi. Nie możemy iść w sprawach wewnętrznych ani z Niemcami przeciwko Żydom, ani z Żydami przeciwko Niemcom. Idziemy własną drogą. Naród polski nie da się wciągnąć do obrony Żydów i z drugiej strony Niemcom nie uda się wciągnąć Polaków do współdziałania czynnego przeciwko Żydom. Cytuję: jest to bowiem tylko nasza sprawa, którą we właściwych warunkach sami załatwimy. To sami załatwimy w trakcie wojny powtarza się na łamach prasy narodowej wielokrotnie, a czasami ma miejsce i w czynach. Powtarzający się był motyw: Żydom powodzi się lepiej niż Polakom. Już sam tytuł artykułu walki z czerwca 1940 roku, Generalna Gubernia Paradisus Judeorum, jest wystarczający. Okupacja rajem dla Żydów. Wtórował szaniec organ ONR-u. Należy stwierdzić z całą stanowczością i z pełnym obiektywizmem, że niejednakowy jest los Żydów i Polaków. Dla nich szykany, grabieże i system policyjny, a dla nas zupełne wytępienie. Jeszcze w innym artykule pisano: jak dotąd zatem nie widać, by Niemcy dążyli do rozwiązania kwestii żydowskiej. Tacy wredni zapowiadali, a nie robią. O antyżydowskich zarządzeniach pisano w listopadzie 1940 roku. Są wprawdzie nieprzyjemne, ale nieistotne dla Żydów. Sedno rzeczy tkwi w tym, że mogą Żydzi nie tylko trwać, lecz i przetrwać jako naród. Wojna nie zmieniła stosunku do Żydów. Używano tych samych argumentów co przed wojną i wyciągano podobne wnioski. Propaganda centralna, organ NSZ-u w 1942 roku pisała: należy napiętnować tych, którzy chcą ukrywać między sobą Żydów i ogłosić ich zdrajcami sprawy polskiej, gdyż każdy prawy Polak wie, że w odrodzonej Polsce tak dla Niemca, jak i dla Żyda miejsca nie ma. Pod koniec 1942 roku po wielkiej akcji nawet szaniec zaczął dostrzegać tragiczny los Żydów, co nie zmieniło jego stosunku do nich. Cytuję: rozkliwianie się nad losem Żydów pod okupacją, gdy nasz własny los nie jest przecież mniej godny pożałowania, nie byłoby zjawiskiem normalnym. Nawet wtedy, gdyby jako wykwit płaksiwego humanitaryzmu powstało samorzutnie. Kropkę nad dim może stanowić artykuł z barykady, już po okresie, o którym mówimy, z marca 1943 roku, że wysiedlanie i zamykanie Żydów, cytuję, nie zmieniło naszego nastawienia. Fizyczna likwidacja Żydów zmąciła nieco ogólne nastawienie. Niektóre jednostki zaczynają w stosunku do Żydów kierować się uczuciem, a nie chłodną rozwagą. Są i tacy, którzy w Żydach widzą współbraci. I konkluzja artykułu była następująca: możemy potępiać Niemców za ich bestialskie metody, ale nie możemy zapominać o tym, że żydostwo było i będzie zawsze elementem destrukcyjnym w naszym organizmie państwowym. Likwidacja Żydów na ziemiach polskich ma wielkie znaczenie dla przyszłego naszego rozwoju, gdyż uwalni nas od wielomilionowego pasożyta. Nie zapominajmy, że rozwiązanie tego problemu w sensie usunięcia Żydów z naszych terenów czekało na nas nieuchronnie. Niemcy poważnie na tej kwestii pomogli.
Koniec cytatu. Wyrażałem satysfakcję wymordowania Żydów. Barykadę wyrażała nastawienie tylko NSZ-u wobec nich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zostaje nam niespełna 15 minut na pytania. I zaczniemy od 2 pytań, które nie zmieściły się w poprzedniej części jeszcze, jeśli Państwo pozwolą. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy były przesiedlenia przed zamknięciem getta z terenu przyszłego małego getta do terenu przyszłego dużego getta. Czy ktoś z Państwa by chciał odpowiedzieć na to pytanie? Ja mogę się włączyć w to pytanie. Ja rozumiem, że latem 1940 roku. Wtedy tak naprawdę nie mówimy jeszcze o małym, dużym getcie, ponieważ getto nie istnieje i w tym okresie wszelkie przeprowadzki, jakie miały miejsce na terenie Warszawy, były dobrowolne. Więc jeżeli takie były, to jakby trudno mi w tej chwili stwierdzić tak na 100%. Nie kojarzę w relacjach, że już latem rzeczywiście jakoś bardzo wyraźnie widać było tą migrację mieszkańców Warszawy. Kojarzę natomiast z lata 40 roku w Gazecie Żydowskiej jakieś pierwsze ogłoszenia o tym, że jest poszukiwany pokój albo że ktoś chce wymienić sklep, który znajduje się na terenie getta, na taki, który by się znajdował poza jego terenem, więc w tym wypadku byłaby to zamiana, która jest inicjowana przez Polaków. Przepraszam, że tak poganiam, ale mamy mało czasu. Dobrze, rozumiem. Drugie pytanie dotyczyło tego, jakie były szanse przeżycia rodziny żydowskiej, która nie poszła do getta po aryjskiej stronie. Może pani profesor? Z tego, co ja wiem, szanse przeżycia były stosunkowo niewielkie. Problem polegał na tym, że obawiano się nie tylko Niemców, ale to jest cały problem szmalcownictwa ogromny. Przeżycie w Warszawie dla Żyda, który miał wygląd niearyjski, zależało w wielkiej mierze od sąsiadów. Czy donieśli, czy nie donieśli. I to jest problem, który bardzo bolesny w sumie, ale szanse były stosunkowo niewielkie. Większość Żydów, która znalazła się po aryjskiej stronie, zginęła. Pani profesor Barbara Engelking jeszcze chciałaby uzupełnić tę wypowiedź? Ja się zgadzam z tym, co pan profesor mówi. To w ogóle trudno powiedzieć, trudno obliczyć szanse w jakikolwiek sposób. To było tyle czynników, które miały wpływ najróżniejszych, jakiś rodzaj zasobów, nie tylko materialnych, ale kompetencji kulturowych, przyjaciół, znajomości, kontaktów, możliwości przemieszczania się. I trudno powiedzieć, jakie to było, od czego tak naprawdę zależało przeżycie, bo z getta próbowali się ratować ludzie, którzy wydawałoby się, że nie mieli żadnych szans, a przetrwali, oraz ludzie, którzy wydawałoby się, że mieli wszelkie możliwe zasoby i nie przetrwali. I tak jak powiedział pan profesor Rudnicki, to zależało w dużym stopniu od sąsiadów, od Polaków, od przypadkowych przechodniów na ulicy, od szmalcowników i od szczęścia. Także te szanse były rodziny, które nie poszły do getta i przetrwały. Oczywiście są takie przypadki, natomiast nie da się tego powiedzieć nie da się tego policzyć w żaden sposób matematyczny. Dziękuję bardzo. I teraz kilka pytań, które ja zadam w serii, bo dotyczą jednego tematu i łatwiej pewnie będzie w ten sposób odpowiedzieć, do pani Marty Janczewskiej. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, co się działo z dziećmi z małżeństw mieszanych, a drugie pytanie tego, czy te małżeństwa mieszane to była głównie inteligencja, czy też tutaj były wszystkie warstwy społeczne, klasy społeczne reprezentowane i czy były też takie małżeństwa, w których współmałżonek przeszedł na judaizm i co wtedy się działo w takich sytuacjach? Niestety ja nie mam żadnych statystyk i nie sądzę, żeby ktokolwiek takie statystyki robił, jak wiele było tych małżeństw mieszanych, jakie konkretne decyzje były podejmowane. Mówimy tutaj o Polsce, tak.
pewno jeśli chodzi w odniesieniu do Niemiec, to jest ten temat lepiej opisany. Na pewno, no, tak jak zaczęłam, znaczy jeden akapit był w tym moim wystąpieniu na ten temat, że jednak racjonalniej było dla małżeństwa mieszanego pozostać po stronie aryjskiej i zrobić wszystko, żeby po tej stronie aryjskiej się ukrywać. I jeżeli mowa o szansach na przeżycie, no to polski współmałżonek no był takim dużym atutem, prawda, bo mógł jako Polak przede wszystkim kryć swojego żydowskiego współmałżonka. I na pewno takich decyzji najwięcej podejmowano. O przejściu całych rodzin mieszanych do getta, no to są pewno jakieś pojedyncze przypadki. Fakt, że Ringelblum zapisuje jeden taki znany mu przypadek, to już coś mówi. I zdecydowanie, jeśli chodzi o małżeństwa mieszane, no to prawdopodobnie, znowu nie mam żadnych statystyk i to wszystko jest trochę tak mówione na wyczucie i wrażenie z lektur, że to jest jednak inteligencja, tak? I to są Żydzi zasymilowani, których najwięcej, no jednak pewno jeśli chodzi o inteligencję było, no więc tak. Dziękuję bardzo. A jeszcze może bym miał pytanie do pana profesora. Jak to kształtuje się ta wizja getta przyszła, jak się kształtuje wśród narodowców w czasie wojny już, jak oni odbierają to, co się dzieje w trakcie, jak oni widzą getto już po tym, jak ono powstało od samego początku i czy ta wizja się zmienia, czy to jest... Wizja się nie zmienia, ponieważ mamy wiele artykułów, że to, co ja ostatnio Barykadę zacytowałem, takich artykułów mamy dużo więcej. Mamy artykuły, że z okresu powstania w getcie warszawskim, że dobrze się dzieje, bo niszczy się gniazdo polskiego, niszczy się gniazdo komunizmu. Generalnie nawoływano do niepomagania Żydom. Jeżeli tyle Polaków potrzebuje pomocy, to dlaczego mamy pomagać Żydom? To był problem szerszy, że Żydzi mają zniknąć z ziemi polskiej. To był program podstawowy. Kto to robi, jak robi, to było drugorzędne. Oczywiście starano się czy pisano, że nie powinno się dziać się to polskimi rękoma. To tak, to uprzedzano, żeby Polacy nie byli strażnikami w getach. To było, ale jednocześnie, no cóż, realizuje się w pewnym sensie nie naszymi rękoma nasz program. Także tutaj to się nic nie zmieniło. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że więcej pytań już nie ma, a my zbliżamy się i tak ku kresowi naszego czasu, który był poświęcony na konferencję, więc ja jeszcze raz bardzo chciałbym podziękować naszym partnerom. To jest Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny, Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu, a także Centrum Badań nad Zagładą Żydów za to, że wspólnie z nami zdecydowali się zorganizować tę konferencję. Bardzo dziękuję Państwu za udział, za bardzo interesujące referaty. Bardzo dziękuję również wszystkim Państwu, którzy się zdecydowali oglądać naszą transmisję na żywo. Tej publiczności było dzięki temu, że jesteśmy dostępni w sieci na pewno trochę więcej niż byłoby, gdybyśmy byli na żywo tylko i wyłącznie w Warszawie, więc pomimo tego, że to jest pewne utrudnienie i niedogodność, to być może koniec końców okazuje się, że też jakiś plus z tej wirtualności naszej konferencji był. Bardzo Państwu dziękuję jeszcze raz za udział i do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję. Dziękuję.